Okej, no coś się zacięło, ale jest wszystko w porządku teraz. Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, tak, dzisiaj panie i panowie nadejszła wiekopomna chwila, kiedy to opowiem wam, właściwie podpowiadam na wasze pytanie, czyli dzisiaj tak zwane Q&A, pytanie, nie odpowiedzi. Przepraszam bardzo, wy pytacie, ja odpowiadam. Dlaczego tak? Ponieważ już jakiś czas temu, dobrze wiecie, że mniej więcej tam co 1000 subów, czy tam co kilka milionów wyświetleń robimy taki odcinek, no i akurat okazja się nadarzyła, proszę bardzo, bo no jakiś czas temu już możecie ładnie zobaczyć, że dokładnie 18 stycznia. 18 stycznia było 1000 subów, no i tak się akurat ładnie udarzyło, że no wiadomo, bo to było po świętach, mieliśmy przerwę i tak dalej, ogarnialiśmy najlepszego aktora, najlepszą aktorkę, więc rzeczywiście to troszeczkę zajęło. Więc w tym momencie jest wszystko w porządku i będę odpowiadał na wasze pytanie. Dzisiaj dwie nowe rzeczy tak naprawdę, bo oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze albo Xie, jak kto woli, a także na Instagramie, no to jeszcze tutaj jest, próbuję nową rzecz, którą testuję. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Jest również w tym momencie live na YouTubie, ale na shortach, więc rzeczywiście to jest troszeczkę inna sprawa. YouTube udostępnił coś takiego dopiero nie tak dawno, więc będę również tutaj zaglądał. Pozdrawiam was bardzo wszystkich. To jest ten sam live, to samo wszystko widzicie, ale po prostu motyw jest taki, że akurat próbujemy. Już tutaj patrzę, co piszecie. Cześć, Jason Kruger, witam cię bardzo serdecznie. Nikso, siema i witam cię bardzo fajnie. Marcin Krause, jest okej, w porządku. Krzysztof Kubiak, witam z kolegium, z kolokwium z kina niemego. Dostałem 4 i było pytanie o człowieka z kamerą, Dzigi Wiertowa, o reżysera, czyli Dzigi Wiertowa oraz gatunek, czyli symfonię miejską, jaką on jest. No i proszę bardzo, no i wszystko w temacie jest także elegancko. Zaskakujące jest, to mogę w tym momencie na razie ukryć, no widzisz, akurat ja mówiłem o tym, że no Człowiek z kamerą Dzigi Wiertowa, to też nomen omen, widziałem go po raz pierwszy na pierwszym roku filmoznawstwa na Jagiellonce. No i rzeczywiście wywarł na mnie wrażenie, do tego stopnia, że mam ją gdzieś tam rzeczywiście, mam ten film gdzieś na DVD i jest bardzo fajny. Cześć Adalet, witam cię również bardzo serdecznie i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy są na shortach, a to już jest ponad 100 osób tutaj, także rzeczywiście dosyć inna sprawa, także możecie spokojnie gadać. Ważna rzecz, panie i panowie, dla wspierających, bo to jest ważne. Dorzuciłem ostatnio trochę materiałów dla was, więc rzeczywiście możecie sobie wejść i obejrzeć. Już wam pokażę, co w tym momencie dla was jest, co doszło, że tak powiem, udostępnij to, już sprawdzam. Wszyscy, nieważne jaki poziom wspierania macie, wszyscy mają w tym momencie dostęp jest, jak widzicie, wysyp żywych trupów, czyli Shaun of the Dead, są płonące siodła, macie już dostęp do odcinków kultowych horrorów. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu kończymy serię Koszmar minionego lata, Koszmar następnego. Tak to jest. Blanka, witam bardzo serdecznie. Hejka, witam Jurka Piechotę na live tutaj i Magdalena jest jak najbardziej. Cześć. Oczywiście są osoby na shortach, short shelf, na półce, jak to się nazywało, tak zwało. Ale wracając do meritum. W przyszłym tygodniu kończymy minione lato, Koszmar minionego lata, więc będzie odcinek z ciekawostkami. Wtedy, pamiętajcie, jest bardzo ważna sprawa, musicie mi wysyłać propozycje. Będzie specjalnie dedykowany właśnie post w dziale społeczność i możecie, to na razie jeszcze na chwilę wyłączę, w dziale społeczność i możecie spokojnie tam wejść i podrzucić waszą propozycję. Potem wśród propozycji 5, które będą się najczęściej pojawiały, 5, które powiedzmy najczęściej będą dostawały łapę w górę, najczęściej będą komentowane i tak dalej, zostaną poddane pod głosowanie, oczywiście tydzień później. Czemu 5? Ponieważ YouTube ma tylko i wyłącznie na ankiecie 5 miejsc i tak to rzeczywiście zostanie. Witam cię, Mozoles. Więc tak to będzie. Wspierający mają już dostęp do odcinka z ciekawostkami na temat serii Koszmar minionego lata. Mają dostęp do odcinka z czym, co będzie później. Później będzie Martwa cisza Jamesa Wana i mają w tym momencie również dostęp do nie martwego zła, tylko do martwicy mózgu, bo to będzie oczywiście omówione później. Dodatkowo, co jeszcze macie dostępnego? Tutaj widzę, że macie dostęp do Mortala z 95, macie dostęp do Justice League War World, to jest oczywiście animacja. Co tu mam dalej? Hot Fuzz, coś Johna Carpentera, czyli nie ta druga wersja, nie ta druga część, tylko to. Zombieland, Uciekające zakonnice, no jak tutaj widzicie jest Martwa cisza, a także ciekawostki związane z
koszmarem minionego lata. Dodatkowo macie jeszcze dostęp do, tylko muszę akurat znaleźć, jeszcze jest kilka rzeczy, których jeszcze nie wszyscy mogą. Pokaż mi tutaj, pokazuję. I już Wam pokazuję. Piotr Góra, co nagrywam? W tym momencie akurat dzisiaj z okazji 7000 subów, tutaj odnoszę się oczywiście do że powiem, shortowych. Z okazji 7000 subów mamy odcinek Q&A i będę odpowiadał na Wasze pytania. Więc możecie zadawać pytania, jakie tylko chcecie. Przypominam, nie ma głupich pytań, są tylko i wyłącznie głupie odpowiedzi. No jakoś teraz nie mogę znaleźć, ale rzeczywiście jest jeszcze kilka materiałów. O, proszę bardzo, jeszcze jest materiał, jeszcze jest recenzja Recklinsteina. To macie w tym momencie, tylko przypominam, to jest akurat bluzgana recenzja, czyli dosyć konkretnie Lincoln się napracował. W tym momencie Lincoln, czyli mój edytor, już ma w tym momencie nowy komputer, naprawił sobie, także jak najbardziej będziemy wracali z materiałami. I to chyba, jeżeli mi się pamięć nie myli, to chyba rzeczywiście wszystko. A, jeszcze jest oczywiście serbski film, recenzja serbskiego filmu, recenzja Mortala sprzed 2 lat bodajże. A także są, jak widzicie, tutaj jeszcze 3 recenzje filmów z cyklu Star Trek, czyli Star Trek Nemesis, Star Trek Pierwszy Kontrakt, a także Star Trek 5 Ostateczna Granica. I to jest rzeczywiście ostateczny film, bo tutaj nie jest z nim bardzo dobrze. Cześć Krzysiu Losiu, witam Cię bardzo serdecznie na półce shortowej. Czy widzę nowe nabytki w kolekcji? Chodzi Ci o te płyty tutaj? Tak, ale akurat już prezentowałem, przypomnijcie mi, drodzy widzowie, kiedy to było pokazywane? Jakiś czas temu. Mogę w sumie jeszcze raz pokazać. Tutaj mam moją listę Oscarową. To, co widzisz, akurat są żółwie ninja, wiesz? Te beznadziejne. Ale skrzypi. Nie będę wszystkiego omawiał, bo to głównie jest, ale zaraz powiem. Tylko powiem co i jak. I już mówię, nie będę wszystkiego omawiał, bo to rzeczywiście już było pokazywane, tylko pokrótce powiem, co to za filmy. Moim dzieciakom posprzątałem w pokoju po świętach. No wiadomo, jak tak się zdarzyło. I sytuacja jest taka, panie i panowie, że akurat to są rzeczy, których Maja już powiedziała, że ona nie chce, ona nie ogląda i w ogóle. Więc tutaj mamy mapety Shaun the Sheep, czyli baranek Shaun, Kraina Lodu, Rechotek, Goryl Śnieżek w Barcelonie, Zwierzaki, Sekretne życie zwierzaków, Żłotowłosa i Trzymisie, a także żółwie, wojownicze żółwie Ninja Turtles The Next Mutation. Kiedy te żółwie ninja z lat 90. zrobiły wielki sukces, no to ktoś stwierdził, że Kinga pyta, ile mam lat, i mam lat, czekaj, chyba jeszcze 44. Stwierdzono, że ok, będziemy robić dalej więcej. No i zrobili tych 10 chyba części, a one są tak beznadziejne, że po prostu nie oglądajcie. Jeżeli nie widzieliście, to nie oglądajcie. Co dalej? Przygody Gullivera, Dziennik Cwaniaczka 1, 2, 3. Ja mówię, to są głównie rzeczy dzieciaków. Paddington 1-2, Garfield 1-2, Pszczółka Maja 2 części, bajka o Pszczółce Maja, ten serial z lat 70. bodajże, Smurfy, Tom i Jerry, to jest bardzo dużo Tomów i Jerrów, chyba 10 płyt. Dalej mamy tutaj oczywiście, bo Wiktor jest wielkim fanem kosmosu, więc Mikołaj mu przyniósł taki fajny pakiet na DVD. To jest akurat Układ Słoneczny, więc tutaj mamy odcinek z The End of Earth and Most Dangerous Places, Alien Galaxies, Saturn, Jupiter, czyli Jowisz, dodatkowo jeszcze Mars, Ziemia i Księżyc, Inner Planets Mercury and Venus, czyli o Merkurii i Wenusie, i Sekrety Słońca, więc to akurat są takie rzeczy. On uwielbia kosmos, Układ Słoneczny, wszystko z tym związane. Co to mamy dalej? No to jest jeszcze jedna płyta, tutaj ja dostałem od Mikołaja to, proszę bardzo, to jest taka paczka 30 chyba filmów, 43 godziny, 30 filmów do dzieła. Carry On. To było kiedyś pokazywane dawno temu w telewizorni. Także, jaki jest Twój ulubiony film nie będący horrorem? Pyta Władko. Ja ogólnie, tak, horrory niekoniecznie są może moim ulubionym gatunkiem, ale nie mam jednego filmu. Zaraz wrócę do tego. Mam 5, tak naprawdę 5 filmów, z czego 3 pierwsze się nigdy nie zmieniają, a te 2 pozostałe to zależności. Powiedzmy na 5. miejscu, że tak powiem, to jest Sekretne życie Waltera Mitty z Benem Stillerem w jednej z głównych ról. Na 4. Pi, Życie Pi, Żywot Pi, różnie to tłumaczą. I te filmy się zmieniają. Czasami po prostu obejrzę coś fajniejszego, mówię, o rzeczywiście, ale super jest i ja najbardziej to oglądam, a czasami nie. I 3 pierwsze filmy, które tak naprawdę nigdy się nie zmieniają i równie dobrze one mogły być wszystkie 3 na pierwszym miejscu, na drugim albo na trzecim, nie ma znaczenia. To jest Zielona Mila,
Franka Daramonda z cudowną obsadą, Skazani na Shawshank, a także Dzień Świstaka. Te wszystkie 3 filmy po prostu mogę oglądać cały czas i jest wszystko w porządeczku. Więc to były chyba lata 90., kiedy było stolecie kina czy jakoś tak i rzeczywiście pokazywali te wszystkie filmy z cyklu Do dzieła. Tam było Do dzieła Marynarzu, co tutaj mamy, Do dzieła Sierżancie, Do dzieła Pielęgniarko, Nauczycielu i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście mnóstwo fajnych produkcji. Oczywiście ja je widziałem wszystkie albo większość, no ale to jest akurat tak, że to było tak dawno temu, że rzeczywiście po prostu nie pamiętam i sobie będę je odświeżał, więc dobrze wiecie, że pokażę jedno, proszę. To jest akurat w ten sposób, że no proszę bardzo, że dokładnie wiecie, skoro ja coś mam i niekoniecznie to pamiętam, no to sobie lubię wrzucić sobie na moją półkę z tak zwanymi pułkownikami i jest. Czy znam FNAF? Oczywiście, że znam FNAF. FNAFa byliśmy z moją córką w kinie na tym filmie i najprawdopodobniej powstaną jeszcze 2 części, ponieważ chociażby oj widzisz, i teraz mi wypadło z głowy, jak się nazywa nie Scooby-Doo, tylko Kudłaty. Aktor, który się wcielał w rolę Skudłatego. Przypomnijcie mi w tym momencie, bo akurat nie zapomniałem. W każdym razie zaraz podamy nazwisko, to on podpisał kontrakt na 3 filmy, a ponieważ to był wielki hit finansowy, to będzie więcej. Dalej tutaj mam oczywiście Kubusie Puchatki. Wow. Kubusie Puchatki jest Hefalumpy, Wielka Przygoda Kubusia Puchatka, Żółwie Ninja, to jest Nickelodeona, to oczywiście od My Krang Invasion, no i tutaj rzeczywiście są takie jakieś balet i tak dalej, jak są akurat prywatne rzeczy, które moje miśki tam kiedyś Maja kiedyś trenowała, więc tak to rzeczywiście. Matthew Lillard, Blatek, dziękuję Ci bardzo serdecznie, właśnie Matthew Lillard ma podpisany kontrakt na 3 filmy FNAF, czyli Five Nights at Freddy's, więc jakoś tak to będzie. Widzę, że dzisiaj się rozszaleliście i jesteście na różnych platformach, co mnie bardzo cieszy, bo czasami jest tak, zresztą sam YouTube o tym przyznaje, że mają problemy z transmisją. Ja w ogóle wczoraj skontaktowałem się z YouTube'em, bo akurat na Twitterze można się z nimi skontaktować i okazało się, że dużo filmów, dużo recenzji nie jest w ogóle wyświetlanych, to znaczy nie są pokazywane szerszemu gronu widzów. Zaraz do tego dojdę. Tutaj Piotr Góra pyta, czy gram w bilarda. Gram w bilarda, gram w snookera, no ja mieszkam w Irlandii, więc akurat tutaj snooker bardziej jest popularny niż bilard, ale tak naprawdę w 99% miejsc znajdziesz stoły do bilarda, ale nie amerykańskiego, nie z takimi dużymi kulami, tylko z tymi mniejszymi i te oczywiście stoły są również mniejsze. Czy gram w Robloxy? Nie gram w Robloxu Blanco, w Robloxy gra moja córka i mój syn. Już tutaj patrzę dalej, co piszecie. Narodziło mi się pierwsze pytanie, które recenzje się prosi nagrywa, bluzgane czy te normalne? Dla tych, którzy nie znają bluzganych recenzji, bo to jest taka sytuacja, że tutaj akurat jest mnóstwo, naprawdę jest w tym momencie 120 osób. Sytuacja wygląda tak, bluzgane recenzje to są recenzje filmów bardzo złych. I to nieważne naprawdę, nieważne jaki jest gatunek, bo robiłem bluzgane recenzje na przykład filmu, a nawet wejdę w playlistę i sobie sprawdzę, jakie tam mam filmy, to będę mógł na bieżąco mówić. W tym momencie jest 17 bluzganych recenzji, czyli jeszcze jest kilka nieopublikowanych. I tak, na przykład jest Koszmar kolejnego lata, to była bluzgana recenzja, Titanic 666 również, Niewidzialna wojna Patryka Wegi, to też jest bluzgana recenzja. Na czym one polegają? Krótko mówiąc, jadę po filmie jak tylko mogę, po prostu. Jeżeli chcę powiedzieć, że on jest owy i że on jest i tak dalej, wszystko to jest mówione. No niestety potem mój edytor, czyli Lincoln, musi to wszystko gdzieś tam powiedzmy wyciąć, zrobić, sprawić, żeby było dobrze, że to fajnie wyglądało. Dużo widzę, że filmów seria Władca Lalek też są bluzganych, co jeszcze Jeepers Creepers, 365 dni, ale kolejne 365 dni to również było bluzgane, co jeszcze Szczęki 4 i Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną 4, to było również. Czy pozdrowię Lena? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam Cię Lena, fajnie, że jesteś, dziękuję bardzo. Ty grasz, Piotr Góra pisze, że grasz w Roblox. No widzisz, słuchaj, ja mam takie, powiem tak, oglądam filmy, oglądam seriale i jeszcze tak naprawdę gry w ten sposób powiem, co to była za gra? No mniejsza, większa, jakaś platformówka, jakaś przygodówka typu Far Cry i tak dalej, nawet chyba Far Cry dostałem od Mikołaja i rok czasu
bo to było na PS4. Rok czasu gra leżała, zanim ją odpakowałem. Zresztą moi widzowie o tym wiedzą, także po prostu masakrycznie. Przypomnę, że dzisiaj jest odcinek z cyklu Q&A, czyli wy pytacie, ja odpowiadam. Odpowiadam na wszystkie pytania z wszystkich platform. Jeżeli lubicie takie odcinki, dajcie łapkę, dajcie suba. Niech rzeczywiście to się wszystko niesie, bo też czemu dzisiaj w ogóle eksperymentuję z tym, że mamy tą półkę z shortami, tą wersję taką, ponieważ dobrze wiecie, że ja robię shorty, robię 3 shorty tygodniowo. Można je zobaczyć właśnie i to na YouTubie, na TikToku i na wszystkich innych platformach. Także jak najbardziej. Czy jest tu ktoś z terenu? No dobra, piszcie sobie, Lena, jak najbardziej pozdrowiłem, więc shortów jest całe mnóstwo i wrzucam je i wbijam i tak to jest. Tak troszeczkę łażę między jedną kamerą a drugą, ale może się rzeczywiście ogarniemy. Patrzę, co mamy dalej. Co sądzisz o 5 koszmarnych nocach? Ale musisz Nixon napisać, czy chodzi o grę, czy chodzi o film. Już mówię od razu, gry inaczej. Grę znam, ale nigdy nie grałem. Jak już powiedziałem wcześniej, moja córka dosyć konkretnie ogrywa. Cześć Domin, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś, więc daj znać, o co chodzi. W zeszłą niedzielę było prezentowane, Jurek Piechota podrzuca. O, proszę bardzo, między zeszłym. Cześć Michał, witam Cię bardzo serdecznie. Akurat Michał widzę, że ogląda na Facebooku. Nie ma problemu, bardzo mi to podoba, mnie się to, cytując klasyka, jest i Katarzyna. Także bardzo fajnie. Tutaj widzę, że mam troszeczkę czas zapóźniony, ale Lillard i Jurek Piechota wrzuca, to był Matthew Lillard, tak. Czy lubię Gwiezdne Wojny? Pyta się Nixo JR, czy Nixo Jr. Cześć. Tak, lubię Gwiezdne Wojny, wiesz, no. Problem jest taki, że z Gwiezdnymi Wojnami to jest wiele. Tak naprawdę pewnie Wiktor kiedyś z KFK, teraz z Imersji, mógłby mnóstwo na ten temat powiedzieć. Zresztą nie raz był na naszym kanale i gadaliśmy na ten temat wiele razy. To jest takie szerokie uniwersum. Mamy oczywiście 9 głównych filmów, mamy filmy pośrednie, czyli mamy Solo i mamy Water 1, mamy seriale, więc rzeczywiście jest bardzo dużo. Mamy gry planszowe, książki, komiksy i tak dalej. Jak się nazywam? No, nazywam się Marcin Skruch. Więc rzeczywiście bardzo tego jest dużo. Lubię Gwiezdne Wojny jak najbardziej. Cieszy mnie to, w którym kierunku to idzie. Trochę jestem zniesmaczony, może niedobre słowo, ale zaskoczony tym, że stwierdzono, że kolejny sezon Mandaloriana to nie będzie kolejny sezon Mandalorianina, tylko że będzie to film kinowy. Do tego stopnia to zaskoczyło, że nawet twórcy ponoć nie wiedzieli o tego, bo wypowiadali się tam gdzieś na Facebooku, czy tam na Xie, czy Twitterze i oni, tak, będzie coś takiego? Pierwsze słyszę. No ale tak to rzeczywiście jest, Gwiezdne Wojny lubię. Piotr się pyta, ile znasz horrorów? O panie, a ile mamy czasu? Mamy tak z 10 godzin. Horrorów powiem Ci w ten sposób, Piotrze, żeby było lepiej, łatwiej, prościej. I już tutaj w tym momencie sobie znajdę. Tak, na liście jestem, gdzie mam kultowe horrory, czyli omawiam horrory, które rzeczywiście widzowie wybrali. Tutaj jest 238 recenzji na tym kanale, więc ponad 200, więc obstawiam, biorąc pod uwagę, ile widziałem, a gdzieś tak bym obstawił, może gdzieś koło 500. Na pewno do 1000 jeszcze nie doszło. Ładne imię? Dziękuję. Ty 9 widziałeś. No to jeszcze jest przed tobą, uwierz mi, klasyków jest dużo. Moja córka teraz powoli, że powiem, wchodzi w te starsze filmy, właśnie nie tylko Mapety, nie tylko Żółwie Ninja, ale starsze, na przykład niedawno oglądaliśmy Terminatora i wiesz, i Płonące siodła, stąd właśnie też recenzja, bo miałem na bieżąco, że tak powiem, zrobione, więc jest dużo, rzeczywiście jest dużo rzeczy do obejrzenia. Pytanie od Jurka. Czy był kiedyś film w twojej karierze kinomaniaka, który sprawił, że płakałeś, wzruszyłem się? Na pewno był, wiesz, na pewno był taki film, tylko teraz muszę sobie przypomnieć, bo ostatnimi czasy, no to niekoniecznie jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ostatnie produkcje, to muszę przyznać, że rzeczywiście na mnie zadziałał dosyć fajnie film The Holdover, czyli Zimowe przesilenie bodajże, taki jest polski tytuł. Bardzo ciekawa produkcja. Z tego co pamiętam, płakałem i bardzo się wzruszyłem podczas, jakby to powiedzieć, dobra, trudno powiem, zdradzę fabułę, podczas końcówki Zielonej Mili.
ta dokładnie, wiesz, kiedy wykonują, no bo to w filmie się dzieje w więzieniu, kiedy wykonują wyrok, rzeczywiście, kiedy już mamy ten cały kontekst odnośnie tego Johna Coffeya i mówią co, gdzie, jak i no to już rzeczywiście zrobiło na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Tutaj patrzę. Cześć Wiktor, bardzo serdecznie witam Cię na Twitchu. Cześć Marcin, to ja Wiktor Z, tylko czat na YouTubie mi się spieprzył koncertowo lub kameralnie, jak wolisz, ale jestem, super. Nie ma problemu, mówię, jesteśmy dostępni na YouTubie w 2 miejscach, czyli horyzontalnie i wertykalnie, tak jak ładnie jesteśmy. Jesteśmy na Facebooku, na Twitchu, na Xie, a także na Instagramie. Wszędzie tam można oglądać, gdzie wolicie po prostu. Czy gram w gry, pyta Piotr. Różnie z tym jest, wiesz, różnie. Cześć Anna, witam bardzo serdecznie. Z tym jest różnie, próbuję się, staram. Mam nawet taki był plan, żeby dzisiaj troszeczkę pograć. Miałem dzisiaj wczoraj miałem grać w cudowną grę, którą mam na Steamie, Puppet Master, czyli Władca Lalek, ale jakoś na szczęście się do tego nie zabrałem, biorąc pod uwagę, jak beznadziejna i gówniana była ta seria tych filmów, to stwierdziłem, że ja jednak sobie odpuszczę. Patrzymy dalej, co tutaj piszecie. Adalet pisze, jaki serial polecasz obejrzeć? No to wiesz, to już w zależności od tego, co lubisz. Na pewno tak. Ostatnio obejrzałem i to był wielki mój błąd. Polecaliście wy, widzowie, a także koledzy w pracy. Mówią, stary, jest fajny film, serial na Amazonie, nazywa się Reacher, na podstawie książek Lee Childa. Obejrzyj. No mówię, a dobra. Taki dzień jak dzisiaj, elegancko zrobiliśmy odcinek, poszedłem do góry. Mówię, 11 jest, no to co prawda do pracy na rano, wstaję o 6, ale jeden odcinek sobie obejrzę. I to był wielki problem, ponieważ nagle, dobra, jeden odcinek, nie? No, nagle patrzę, o kurde, pierwsza jest. I rzeczywiście wciągnął mi ten serial, także jeżeli lubicie akcje, serial akcji, to polecam. Typu Transporter, typu może nie James Bond, bo to akurat niekoniecznie, ale takie powiedzmy dobre kino akcji. Zapomnijcie oczywiście o tym filmie z Tomem Cruise'em, bo to całkowicie jest inna sprawa. Paweł tutaj pyta, którą część Bonda jest według Ciebie najlepsza? Stary, ale pytanie hardkorowe. Dużo ich jest. Jedna z gorszych, ale mimo wszystko jakoś tam mam do niej sentyment, czyli w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości z George'em Lazenby jako Jamesem Bondem i Telly Savalasem jako Ernestem Stavro-Blofeldem. Mam do niej sentyment, bo może widziałem wiele razy, ale lubię te z Seanem Connery. Roger Moore niespecjalnie mnie przekonuje. Muszę powiedzieć, że Roger Moore tak na dwa razy. Bardzo mi się podobał również GoldenEye z Pierce'em Brosnanem. No i jeżeli chodzi o Daniela Craiga, ostatnia mnie rozwaliła. O, proszę bardzo, film na temat, na którym się wzruszyłem, zakończenie Jamesa Bonda ostatniego również bardzo na mnie podziałało. Także wracając do Adalet, tak, jak najbardziej, Reachera mogę spokojnie polecić. No wiadomo, że serial, co prawda starszy, sprzed bodajże roku czy 2, ale Czarnobyl też bardzo mi się podoba, też rzeczywiście warto obejrzeć. Teraz czekam na kolejny sezon oczywiście The Boys, bo to lubię bardzo, także w porządku. Wiktor pyta, Marcinie, jakie są wrażenia po Martwicy Mózgu? Bardzo dobre, bardzo im plus. Martwica Mózgu Petera Jacksona wiele razy już widziałem i jak najbardziej podoba mi się. Cześć, witam Anna. Oczywiście jest to recenzja, już mówiłem, dla wspierających, także nie wiem, czy Wiktor wspierasz, ale chyba nie. Będzie oczywiście na kanale Marcinowa Recenzja Ekstra mój komentarz, pełny komentarz do filmu. Ta Czarnobyl to chyba z 4 lata już ma, pisze Liber. Możliwe rzeczywiście, no serial sprzed pewnego okresu. No, ja na przykład moim ulubionym serialem jest Przystanek Alaska, czyli Northern Exposure, gdzie tam występuje mnóstwo fajnych, nowych, ciekawych aktorów. 2019 pisze Liber, no to rzeczywiście już nawet 5. rok idzie. Co tutaj dalej jest napisane? Krzysztof Kubiak, gdybyś miał się cofnąć do czasu premiery jakiegoś filmu, to jaki byś film wybrał? Jaki bym film wybrał? No to wiadomo, że to musiałoby być coś wielkiego. Wiesz co, pewnie chciałbym, pod warunkiem, że oczywiście teoretyzujemy, mogę spokojnie się przemieszczać w czasie i w przestrzeni, więc wybrałbym Gwiezdne Wojny, 4. część, a właściwie wtedy jeszcze nie wiadomo, że 4. część, bo sam jeszcze Lucas nie był. Czemu? Ponieważ George Lucas, inaczej, były pokazy przedpremierowe dla krytyków i dla studia, nikt w ten film nie wierzył, w ogóle nikomu się to nie podobało, wszyscy mówili, że jest beznadziejny, że jest denny.
Do tego stopnia, że kiedy była premiera tego filmu w Stanach, on wraz ze Spielbergiem polecili sobie na wakacje na Hawaje i totalnie byli odcięci. Dopiero jak wrócił z wakacji, okazało się, o kurde, rzeczywiście mam hit i chciałbym właśnie być na tej premierze, zobaczyć jak to jest, być jedną z pierwszych osób, które mają możliwość dostępu do takiego filmu. Marcin, najlepszy film, który okazał się największym zaskoczeniem, a z góry go skreślałeś, wiesz? Jest kilka takich filmów, które może nie tyle, że z góry skreślam, aczkolwiek jestem do nich na zasadzie, o ja cię muszę to obejrzeć. Na przykład teraz jestem wam winien recenzję filmu Egzorcysta, ta ostatnia w każdym razie i no nie chcę, bo wiem, że rzeczywiście były złe recenzje, mówiliście, że jest film słaby i to jest tak, ale nie mam takiego czegoś, że na zasadzie powiem, że kurde, ten film mi się nie podoba, nie chcę go oglądać, jest den, a potem jest nagle wow, bo rzeczywiście jeżeli się już nastawiam na jakiś film, to raczej to jest im plus, wiesz, jakoś jest pozytywnie, także jakoś w ten sposób, tak zabawnie w tym momencie widzę, że mam akurat 2 live'y włączone, no ale to rzeczywiście zdarza się. Czemu by nie, skoro YouTube pozwala, skoro tak to mamy rzeczywiście, to niech sobie śmie tutaj patrzę oczywiście na ten. Anna, cześć, hej, hello Anna, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie po raz wtóry. Zaraz odpalę kolejne pytanie, muszę tutaj coś sprawdzić na YouTube oczywiście. O, i teraz jest dobrze. Dobra, patrzę dalej. Jaka jest Twoja ulubiona część Halloween? Pyta Nixo Junior. Lubię pierwszą część, oryginalną Johna Carpentera. Lubię pierwszą część Roba Zombiego. Rzeczywiście wydaje mi się, że zrobił dobrą robotę. I lubię pierwszą część chyba Greena, tak? Rzeczywiście. To można by powiedzieć w ten sposób. No, jakbym miał wybierać, to chyba bym się nie mógł zdecydować. Pomiędzy Robem Zombiem a Carpenterem. Obydwie są dobre. Czy po tym, jak musiałeś obejrzeć teksańską masakrę piomechaniczną, 4 drogi bez powrotu, 5, 6 i inne wybitne filmy w celu zrecenzowania, obejrzałeś ponownie? Nie ma takiej możliwości. Te filmy były obejrzane, dziękuję bardzo. No, ja je mam gdzieś, bo niektóre z nich kupowałem, chyba nawet teksańską mam na DVD, Szczęki na pewno mam wszystkie 4 i chyba mam Drogę bez powrotu, którąś tam, ale po prostu nie, dziękuję bardzo. Ja jak bluzganych recenzjach naprawdę filmów, które były robione, to raczej nie oglądam powtórnie. Jakbyś miał możliwość, pyta Adaletę, to z którym znanym reżyserem chciałbyś się spotkać i pogadać? No, z moim ulubionym, a przynajmniej jednym z ulubionych, czyli z Guillermo del Toro, facet od między innymi Hellboya, Kronos i tak dalej, wielu rzeczywiście zacnych filmów, bo to jest bardzo fajne. Kiedy kolejny crossoverowy live, czyli kiedy, domyślam się, kiedy jakiś gość, chyba o to Ci chodzi, czy kiedy ja się pojawię na innym kanale, nie wiem, daj mi znać różne takie, o co chodzi w tym pytaniu. Kiedy możemy spodziewać się live z gośćmi? O, proszę bardzo, Jurek pyta. Pierwszy gość już będzie za 2 tygodnie. Będzie to Oliwier. Oliwier, który wygrał w trakcie naszego live'u charytatywnego, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla Się Pomaga, wygrał taką możliwość, więc spotkamy się za 2 tygodnie z Oliwierem i pogadamy sobie o najlepszych kontynuacjach w historii kinematografii światowej. Ricky, witam Cię bardzo serdecznie. Co wybierasz, Freeze czy Blowek, Anna? W ogóle nie wybieram, oni mnie nie interesują wcale. Będzie może kiedyś recenzja Prześladowcy. Prześladowca to jest... Prześladowca, trzeba sprawdzić, co to za film, bo to możliwe, że jest... Prześladowca. Muszę sprawdzić, co to za film w tym momencie. Joyride, tak? Tak jest tytuł. Czy o ten film chodzi? O film Joyride? Jeżeli tak, no to wiesz co? Widzę, że to jest thriller. Możliwe, bo motyw jest taki, że w tym momencie do kultowych horrorów to wy właśnie wybieracie filmy, to wy decydujecie, o chciałbym, więc jeżeli kiedyś na przykład będzie podany pod głosowanie, to pewnie tak. Znam Cię, Ricky the Clown, znasz mnie? Okej, w porządku, możliwe, że tak. Cześć, Trefeater, dobry wieczór, więc z tym jest różnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o recenzję, to staram się być na bieżąco, że tak powiem, z nowościami. Ale wracając do gości, no już za 2 tygodnie będzie Oliwier, więc sobie z nim pogadamy. Ostatnimi czasy, i to mówiłem, chyba z Lanslem ostatnio gadaliśmy właśnie na naszym Discordzie, mówiłem, że jest kilka nowych kanałów, które obserwuję, które sobie rzeczywiście patrzę, oglądam. Oczywiście treść popkulturalna, czy tam powiedzmy filmy, czy seriale, czy horrory, czy komiksy, czy gry, więc rzeczywiście będzie kilku nowych gości, ale na razie nic nie chcę mówić, no bo jeszcze rzeczywiście nic
ustalone. Jakie są twoje ulubione podgatunki horrorów? Slashery. Slashery lubię i filmy i o duchach jak najbardziej. Co sądzisz o Olśnieniu z 97 roku? Nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem, a jeżeli widziałem, to był na tyle słaby, że mi nie zapadł w pamięć. Wiktor Pulchny. The Reaper, dzięki za suba, dziękuję bardzo, fajnie, że z nami jesteś. Pamiętaj, żeby włączyć dzwonek z opcją wszystko, bo wtedy jest duża szansa, że YouTube Cię poinformuje o opublikowanych materiałach. Co sądzisz o kinie Larsa von Trier'a, jego ulubiony, najsłabszy film? Co myślisz o jego stylistyce? Czy lubisz? Ja się zakochałem w filmach tego pana. Wiesz co, ja z von Trierem mam ten problem, że niespecjalnie właśnie cenię go jako twórcę i mówiąc to, powiem, że jego film, proszę bardzo, i teraz muszę sobie przypomnieć tytuł, Zbiork. Za chwilę mi pewnie tytuł wskoczy. Jest jednym z takich, które rzeczywiście obejrzałem i jest super świetny, bo na przykład pamiętam Przełamując falę. Ojoj, to był dla mnie po prostu dramat ten film. Słuchaj, już sprawdzę w tym momencie. Bjork, von Trier. Tańcząc w ciemności. Tańcząc w ciemnościach, świetny film, naprawdę rewelacyjnie, bardzo mi się podobał. To o ten film chodziło. Ogólnie za Larsem von Trierem i tym jego sposobie, to się nazywa dogma, tak, że nie używamy sztucznego oświetlenia, charakteryzacji i tak dalej. W jednym nawet pamiętam filmie z Nicole Kidman, a także Benem Gazzarą, czyli złolem z filmu Wykidają z Patrickiem Swayze. Nie było nawet nic, po prostu akcja się działa na scenie, gdzie mieliśmy namalowane tam kreski, także w ten sposób. Richard jest rewelacyjny. No w tym momencie tutaj widzisz, pisze Lancet, tak mam bardzo zapóźniony ten czat. Zobaczymy zaraz tutaj. Pytanie jest od Pawła. Jaki jest najgorszy film akcji twoim zdaniem? O jacie, najgorsze co widziałem, no to pewnie byłoby tego dosyć sporo. Wiesz co, jednego najgorzej ocenianego to tak naprawdę nie przypomnę sobie, bo pewnie by trzeba było się wrócić. Z Nicolasem Cage'em był taki jeden, czekaj. Thomas Jane, chyba Nicolas Cage. Wydaje mi się, że taki był film. USS Indianapolis. Nie, a może to właśnie był sam Thomas Jane. W każdym razie było po prostu, że wiesz, na przykład oprócz tego, że film był głupi, no to na przykład dla zdynamizowania akcji, wiesz, czasem się zdarza, że jest sprzęgło, zmiana biegu, gaz i tak dalej. No, wszystko elegancko robili. Nagle się okazuje, że oni cały czas jeżdżą autem z automatyczną skrzynią biegu i tak dalej. Po prostu bzdury fabularne, także ciężko gadać. Ulubiony bohater z horroru i ulubiony złol. Ulubiony bohater, no to jak najbardziej to Freddy Krueger, także to musi być w ten sposób, bo Freddy'ego uwielbiam. Czy oglądałeś Dom z papieru? Pyta. Nie, niestety nie miałem okazji, żeby tak powiem, go oglądać i jakoś tak jestem zapóźniony. Czy mieszkam w Lublinie? Pyta Ricky. Nie, Ricky, nie mieszkam w Lublinie, mieszkam w Irlandii. Mieszkam w Irlandii od 20 już lat. Dobra, patrzę dalej, bo to jest okej. Czy przeprosiłeś się kiedyś z filmami takimi jak Lśnienie, 2001, Nocy kosmiczna i tak dalej, które wszyscy kochają, a ty nie lubisz lub nie rozumiesz ich fenomenu? Kiedyś, wiele lat temu. Cześć Mateusz, witam Cię bardzo serdecznie. Jak tam super elegancko gadamy, dzisiaj jest Q&A. Poczyniłem taki film właśnie jak filmy, które ludzie lubią, a ja nienawidzę i między innymi była Odyseja kosmiczna, między innymi tam był chyba Titanic. Tak, zgadza się. Jest kilka takich filmów, na przykład kiedy obejrzałem po raz pierwszy Milczenie owiec, a to było w 95, rzeczywiście dawno temu, to mi się nie podobał, ale potem obejrzałem go ze 3 lata temu, chyba jakoś tak, i stwierdziłem, że jak najbardziej podoba mi się. Jeżeli chodzi o Lśnienie, nie. Lśnienie mi się nadal nie podoba, zresztą miałem przecież dysputę z Rafałem z Galerii Horroru i on był właśnie grupa Lśnienie, ja byłem grupa Dziecko Rozmery Polańskiego i jak najbardziej nie. Odyseja kosmiczna w porządku, także to się zmienia. Co jakiś czas próbuję te filmy oglądać, co jakiś czas mówię na jakieś co 2-3 lata, nie częściej. Także jakoś tak to się dzieje.
No tak, no to się zmienia, wiesz, czasami jest tak, że mam horrory, których nie lubię, mam filmy, których nie trawię, mam komedie, które po prostu wręcz uważam za głupie, tylko po to, żeby obejrzeć po latach i zmienić zdanie. Tak samo na przykład w drugą stronę to działa. Pamiętam, że kiedyś na przykład byłem bardzo pod wrażeniem i jak mi się podobał film, komedia właśnie, straszny film, bodajże 5, no i po prostu bawiłem się tym świetnie, a teraz go obejrzałem na potrzeby właśnie kultowych horrorów, stwierdziłem, że tego się po prostu nie da oglądać, że to jest po prostu nudne. Ile razy obejrzałem trylogię Sienkiewicza? Kilka. Tylko kilka razy, rzeczywiście nie było aż tak, że cały czas to oglądam. Pewnie gdzieś tam w telewizji jest, to nie ma problemu. Jaka jest twoja ulubiona część Halloween? Okej, to już było. Obejrzę Richera, jeszcze nic nie widziałem. No proszę bardzo. Do której live? Zobaczymy. Live będzie się toczył, dopóki się będzie toczył. Nie ma jakiejś magicznej godziny, także spokojnie możemy lecieć długo, bo jutro mam do pracy na drugą zmianę, także nie ma najmniejszego problemu. Czy zamierzasz obejrzeć coś jeszcze Marka Poloni? Jako wielki fan jego twórczości mogę polecić jego duologię Ghost of Camp Blood i Camp Blood First Slaughter. Wiesz co, Mark Polonia to jest facet, który, co on zrobił? To jest chyba człowiek od Dreckensteina, tam mi się wydaje. Wiesz co, pewnie może jak kiedyś tam gdzieś wpadnie w ręce, to tak, ale nie tak, żeby nagle oglądać celowo. Tutaj jest na czacie pytanie, czy oglądałeś serbski film? Jak najbardziej Jachowski. Widziałem serbski film, nawet zrobiłem tego filmu recenzję, gdyż uważam serbski za, już abstrahuję oczywiście od tego, jaka jest tematyka, uważam go za w miarę dobry film. Cześć, Madame Perfumella, witam Cię bardzo serdecznie. Jaka jest moja ulubiona strzelanka? Hitman. Hitmana uwielbiam po prostu, także naprawdę jak najbardziej. Także to jest dobre. Dobra, patrzymy dalej. Co sądzisz o Resident Evil? Znowuż, Nikso, musisz te pytania dawać bardziej konkretne. Gry czy filmy? Wiesz, animacje? Powiem tak, animacje jak najbardziej, polecam każdemu. Filmy, pierwsza część Paula W.S. Andersona lubię, drugą można obejrzeć, o reszcie zapominamy, tego po prostu nie ma. Gry, no też lubię, no wiesz, przez sentyment. A trylogia jeszcze jest, It Kills, okej. Poznałeś kiedyś jakiegoś wielkiego reżysera osobiście? Kazimierza Kuca poznałem przy okazji pokazu prapremierowego filmu Pułkownik Kwiatkowski w kinie Marzenie w Tarnowie przy okazji Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Bardzo, bardzo fajny człowiek. Zaraz zobaczymy dalej, tutaj piszecie. Okej, co sądzę o Krakowie? Lubię Kraków. Zresztą jak mówiłem, jestem z Tarnowa, a do Krakowa mam 78 km. Wiktor pyta, to jak już macie Marka Polonii, udało się go zaprosić? Nie, w ogóle nie ma podejścia na IMDb Pro, nie ma w ogóle żadnych namiarów do niego. Dzwoniłem raz, stwierdziłem, że zadzwonię, no ale nikt nawet nie odbierał pod tym numerem, gdzie tam jest numer jego firmy bodajże, także. Co sądzę o serii Hostel, pyta Wiktor. Widziałem pierwszą część, pamiętam, że na mnie dosyć hardkorowo zrobiła wrażenie, bo dla mnie troszeczkę za mocne, ale chyba z tego co pamiętam było rzeczywiście chyba dobrze. O live z gośćmi chodziło. Okej, no to w tym momencie już się po trosze wyjaśniło. Oglądałeś kiedyś szwagrów na YouTubie. Czy jeżeli chodzi o szwagry, czy to są ci, którzy co jakiś czas tam lubią się pojawić w piosence Sławomira, czy na przykład w piosence Letniego Chamskiego Podrywu i tak dalej. Jeżeli o tych chodzi, to jak najbardziej. Madame Perfumella pyta, Marcinie, jak dbasz o swoją motywację do nagrywania recenzji? No to rzeczywiście z tym jest czasami różnie. Wiesz co, ja akurat mam ustalone, że kanał na YouTubie jest prowadzony do dnia tego i tego. Ja mam swoją datę i wiesz, motyw jest taki, że ja lubię filmy. Ja lubię filmy, czy to rzeczywiście robić. No dobrze wiecie, że zrobiłem już kilkanaście krótkometrażówek. Lubię robić filmy, lubię je oglądać, lubię o nich czytać. Moja kobieta ostatnio wchodzi, mówi, co ty oglądasz? Ja mówię, Robodog. Mówi, co to jest? Mówię, to jest dokument o tym, jak powstawał pierwszy Robocop. Mówi, aha, fajnie. A długie to jest? Mówię, no 4,5 godziny bodajże. Także to jest słów. No i wiesz co, czasami jest tak, że mam dobre filmy do obejrzenia. Na przykład teraz ja uwielbiam okres styczeń, luty, ponieważ to jest tak, że
wtedy dostajemy do Polski, wchodzą te wszystkie filmy, które są nominowane do Oscara. Bo wiadomo, w Stanach one wchodzą powiedzmy listopad, grudzień, żeby członkowie Akademii mieli je w pamięci i one dopiero wtedy do nas wchodzą, więc ja ten okres bardzo, bardzo rzeczywiście lubię. I to jest w ten sposób. Czasami się obejrzy jakiegoś Titanica 666 i zastanawiasz się, mówi, co to jest, o co chodzi, skąd ja takie gówno wyczasnąłem, a czasami jest tak, że po prostu oglądasz film i mówisz, ależ to jest piękne, to jest arcydzieło, to jest coś, co rzeczywiście chcę obejrzeć po raz wtóry. Dobra, jakieś pytania są jeszcze? Tutaj robiłeś w grupie Azoty, jak mówimy o Tarnowie, nie pracowałem na Azotach, ani na mechanicznych też nie. Czy jest jakiś gatunek filmu, na który jesteś zamknięty, pyta ten Dżechowski. Wiesz co, niespecjalnie jestem fanem komedii romantycznych. Mówiąc to, mam swoje ulubione, bo na przykład Masz wiadomość z Tomem Hanksem i Meg Ryan, a także Czego pragną kobiety z Helen Hunt i Melem Gibsonem. To są jak dla mnie dobre produkty, ale ogólnie rzeczy typu co to teraz się dzieje, list do M40 i tak dalej, no tak niekoniecznie to mnie interesuje. Zrecenzujesz Piranie, całą serię, pyta Paweł. Jeżeli, jak mówiłem wcześniej, jeżeli będzie to podrzucone pod głosowanie, mówię, już we środę publikuję odcinek z ciekawostkami cyklu Koszmar minionego, następnego i kolejnego lata i wtedy będziecie wrzucali propozycje. Także we środę proponuję wejść na kanał, w dział społeczność, tam będzie dedykowany post, możesz spokojnie wtedy wejść i wrzucić ten temat. Jeżeli ktoś to podchwyci, ktoś powie tak, jak najbardziej, tam przybiją Ci łapkę, czy skomentują i będzie to jedna z 5 najczęściej wrzucanych propozycji, to nie widzę problemu. 500 Days of Summer to genialna komedia romantyczna, pisze Krystian. No, nie widziałem, a przynajmniej chyba nie kojarzę. Dobra. Czy kiedyś wystąpisz, albo chciałbyś wystąpić w podcaście Juliana Koszmarne Horrory? Czy wystąpię? No nie, no, to we dwóch prowadzą, to wiesz, to raczej mnie tam nie będzie. Tańcząc w ciemnościach, tutaj jak najbardziej wrzucacie OK. Jaka jest Twoja opinia o filmach Hellraiser? Hellraiser też był omawiany w cyklu kultowe horrory. Nie są to super rewelacyjne filmy. Oczywiście mam sentyment do trójki, a to tylko dlatego, że przeprowadziłem wywiad z Kenem Carpenterem, który w trzeciej części wcielał się w Cenobitę w Hammerheada. Pierwsze ogólnie 3 części do czego się nadają, potem jest już bardzo źle. Nawet jedna z części, ta, którą nakręcili chyba w 14 dni, jest w bluzganych recenzjach. Ta ostatnia nie była najgorsza, trzeba przyznać rzeczywiście. Pytanie jest kolejne. To może tak, co sądzisz o dom, który zbudował Jack von Trier'a? Ja musiałem obejrzeć kino ostatniej dekady i miałem dość. Nie, no, wiesz co, to widziałem dawno temu i nie pamiętam, nie przypominam sobie, nie wspominam dobrze. Wiktor zresztą o to samo pyta. Dom, który zbudował Jack. Czy oglądamy Squid Game? Tak, obejrzałem Squid Game, ale nie wtedy, kiedy, że to powiem, ten serial wyszedł, dopiero nie w czasie. Patrzę dalej. Co tutaj piszecie? Dobra, gadać się między sobą. Dobra, patrzymy. Co kieruje ludźmi tworzącymi filmy typu Kupuś krew i miód, chęć zdobycia słowa na 5 minut, robienie ich dla jaj, czy rzeczywiście uważają to za murowane hitro? Nie, chodzi o to, że robią to dla kasy. W tym momencie mają, popatrzcie, aż nawet w tym momencie sprawdzę, ale z tego co pamiętam, box office, proszę bardzo, on był zrobiony za grosze, wiesz? Winnie the Pooh. On był zrobiony za grosze, a zarobił rzeczywiście grube miliony. O to ja muszę, bo tak, gdzie to jest? 2 już leci, Blood and Honey. O, proszę bardzo. Już tutaj patrzę, bo tutaj film zarobił $5 milionów. On zarobił $5 milionów, a kosztował kilkaset tysięcy, więc jak najbardziej przebitka jest ogromna. Tylko i wyłącznie kasa. I tak jak mówiłem ostatnio, i tam będzie więcej, bo pamiętaj też, że Jurku, że niedługo Batman, Superman, one też wchodzą do domeny publicznej, wydaje się, za 2 czy 3 lata, czy jakoś tak. No wiadomo, tam Kaczor Donald i tak dalej, kilka tych innych rzeczywiście, także będzie bardzo dużo tego. Sekundkę. Krzysiu, Lesiu, daj znać, czy jesteś jeszcze na czacie na shortach. Albo w ogóle, czy ja mogę to zrobić? Ja nie wiem. O, proszę bardzo. Ciach, poszło? Poszło, proszę bardzo. Musiałem zablokować kogoś.
Patrzę. Czy ty masz naprawdę na imię Marcin? No nie, no wiesz, tak, Marcinowa recenzja jest tak, bo ten, jak najbardziej. Cześć Darkin, witam cię bardzo. Fajnie, że jesteś. A czy do tej listy wszyscy kochają, a nie od kilku lat coś nowego doszło? Wiesz, to już tak naprawdę chyba nie postrzegam tak tych filmów, wiesz, jakoś, że o proszę bardzo, stanę w kontrze. Są filmy na przykład teraz, może akurat nie bardzo, ale a propos Priscilla. Priscilla wyszła kilka dni temu i nagle wszyscy, patrz, Festiwal w Wenecji, 10-minutowa owacja na stojąco, wow, jak super, w ogóle rewelacyjny film. A ja obejrzałem ten film i dla mnie jest nudny po prostu. To jest film, który można obejrzeć na raz i dziękuję, więcej nie trzeba. Więc tak to jakoś wygląda. To sądzisz o The Room i ile razy go obejrzałeś, czy tak, Krzysztof? The Room widziałem raz, właśnie na potrzeby chyba odcinka, a nie wiem czasem, czy nie robiliśmy czegoś z Rafałem. W każdym razie Room widziałem tylko i wyłącznie raz, z Tomim Wiseau oczywiście. Jakbyś miał możliwość lunchu z jakimś reżyserem, który mógłby ci dać kilka rad odnośnie pracy reżysera, kto by to był? Pomijam bariery językowe, no to oczywiście Guillermo del Toro i Quentin Tarantino, obojętnie, który nie ma znaczenia. Kiedy byłem ostatnio w Polsce? Ostatnio w Polsce byłem w ostatnie wakacje. A Birdemic, czy oglądasz czasami kultowa trylogia? Pyta Marcin. Birdemic, o właśnie, Birdemic na pewno, czyli Ptakodemia widziałem na pewno na potrzeby tak, mi się wydaje, że na potrzeby filmu, na potrzeby odcinka z Rafałem z Galerii Horroru i obejrzałem raz i to mi wystarczy. Widziałem tylko pierwszą część, nie widziałem ani drugiej, ani trzeciej. Jak wylądowała moja studniówka, bo jestem świeżo po, pyta Michael. Studniówka, no pięknie, w Bristolu mieliśmy, cudownie rzeczywiście, bardzo fajnie się bawiliśmy. Poszedłem z koleżanką, a spotkałem inną fajną dziewczynę, którą to koledze odbiłem. Masz 39 lat? No dobrze, ja mam 44. Dobra. Ale było bardzo fajnie, kulturalnie. Popiliśmy mocno z naszym profesorem od fizyki. A on rzeczywiście lubił. Nie ma głupich pytań. Czy lubisz filmy z tego samego gatunku, co Ostatnie tango w Paryżu albo Głębokie gardło? No słuchaj, Ostatnie tango w Paryżu, no wiesz, no Marlon, no nie można nie lubić. To wiesz, z każdego tak naprawdę gatunku są filmy, które można oglądać. To nie jest nagle tak, że jestem na przykład w stanie albo mam ochotę obejrzeć 10 komedii pod rząd, albo na przykład 10 horrorów czy sci-fi. Bo w pewnym momencie tracisz zainteresowanie, wiesz, i to jest tym niekonieczne, ale jak najbardziej nie ma takich rzeczy, których bym nie oglądał. To sądzę o Ace Ventura. W porządku, jak najbardziej lubię, ale tylko to z Jimem Carreyem. Potem był jakiś młody Ace Ventura, taki, siaki, owaki, także tego akurat nie kojarzę. Tutaj dajesz pytać jeszcze. Dobrze, sekundkę tutaj. Zaraz muszę tutaj. No, widzę, że jest niekoniecznie dobrze. W porządku, już poprawione. Luzik. Na koszmarny zapraszają gości, więc Marcin jak najbardziej byś tam nadawał. No widzisz, skoro zapraszają, to może kiedyś się doczekam. Przypomnę, że dzisiaj, zaraz odpowiem na pytanie, że dzisiaj jest odcinek z cyklu Q&A, czyli wy pytacie, ja odpowiadam. 7000 subów wbiło, więc jak najbardziej pomysł bardzo zacny. Jak Ci podoba muzyka z Halloween? Bardzo mi się podoba. Motyw przewodni, wiesz, to jest bardzo ważne, Nixo, żeby był bardzo rozpoznawalny motyw przewodni. I w tym momencie nieważne, czy mówimy o Koszmarze z ulicy Wiązów, gdzie mamy Frediego i ten właśnie ten słynny One, Two, Freddy's Coming For You, czy Halloween, czy coś innego, ale jeżeli jest, no to jest super. Także bardzo mi się podoba. Zresztą Carpenter do większości swoich filmów tworzy muzykę. Ostatnio robiłem recenzję właśnie filmu Coś, Nomen Omen Carpentera, do którego nie robił muzykę, do którego muzykę robił Ennio Morricone. I zabawna sytuacja jest, ponieważ muzyka do Cosia, The Thing, została nominowana do Złotej Maliny jako najgorsza muzyka, jaka tylko mogła być rzeczywiście, więc jest po prostu bzdurna. I wiele lat później Quentin Tarantino, który kręcił Nienawistną ósemkę, ten western, wykorzystał muzykę, która była w filmie Coś, ale została wycięta, po prostu nieużywalnie, i użył tą muzykę na potrzeby filmu właśnie Nienawistna ósemka i tenże soundtrack, ta ścieżka dźwiękowa otrzymała Oscara, także po prostu jest świetnie. Patrzę, tutaj piszecie.
Dobrze, dobrze. A, to między sobą gadacie. No co gadacie? Jak wspominasz program w starym kinie? Dowiedziałem się, że redaktor Janicki robił doktorat na moim wydziale. O, proszę bardzo, no bardzo dobrze wspominam, wiesz. Zresztą lata 90. i nie tylko, ale 80. Dosyć fajnie były kulturowo, filmowo zrobione. Tak się ostatnio zastanawiałem po tym, jak Tomasz Raczyk trafił na Kanał Zero i tak mówię, zobaczę jak to rzeczywiście wygląda, jak to jest i nagle się okazuje, że tak. Mieliśmy właśnie w starym kinie, które po prostu uwielbiałem. No on pan Janicki przedstawił mnie, dzięki niemu poznałem braci Marx, których uwielbiam, kocham do dzisiaj, więc jak najbardziej bracia Marx rządzą, ale mieliśmy ten film, ten program, mieliśmy Filmidło było, więc rzeczywiście kolejny program, mieliśmy Perły z Lamusa, gdzie panowie Raczyk i Kałużyński gadali w genialny sposób o filmie, mieliśmy Kocham kino z Grażyną Torbicą i w późniejszych czasach z Tadeuszem Sobolewskim. Mieliśmy Kinomaniaka, gdzie Artur Pietras opowiadał o filmie i jeszcze było chyba Multikino na TVN-ie, mi się wydaje, które już nawet nie pamiętam jak się nazywał ten facet, który to prowadził, więc bardzo miło wspominam te czasy, rzeczywiście to było bardzo ciekawe kulturowo okres w moim życiu. Ulubiona ścieżka dźwiękowa do filmu i wykluczam Star Wars i filmy horrory. Nie, akurat ten film tutaj by się nawet nie zakwalifikował. Jeżeli chodzi o ścieżki, mam kilka. Na pewno przede wszystkim ścieżka z filmu Bandyta Macieja Dejczera. Michał Lorenz genialną zrobił robotę, naprawdę fajne bałkańskie klimaty. To jest ten film, w którym występuje m.in. Pete Postlethwaite, Til Schweiger i Polly Walker bodajże, rzeczywiście. Bardzo fajna produkcja. No i tutaj polecę w tym momencie Sztampom, czyli Waleczne Serce, a także Ostatni Mohikanin. Ale jeszcze bym dorzucił, jeżeli nie chodzi tylko i wyłącznie o samą melodyczność, no to powiem tak, Zagubiona autostrada Davida Lyncha. Podoba mi się, bo tam jest rzeczywiście fajna zlepka tego wszystkiego, bo tam jest i Lou Reed, i David Bowie, jest i Rammstein, i Nine Inch Nails, i kilka innych rzeczywiście utworów, a także to chyba bardziej z sentymentu i z faktu, kiedy ten film oglądałem, to Mortal Kombat z 95 roku, tak po prostu świetna muza, która się wtedy wpisywała. A Gwiezdne Wojny to naprawdę to rozpoznaję i kojarzę dwa utwory, czyli powiedzmy ten główny, no i także Marsz Vadera, no i to wszystko. Adalet, czy widziałeś filmy nominowane do Oscarów? Chodzi o ten rok zapewnie. No i kurczę, tutaj sobie zagrodziłem moją listę. Tak, już bardzo dużo widziałem, wiesz, w tym roku. Tylko powiem, bo mam taki zwyczaj, że filmy, które są nominowane do Oscara, oglądam. Wszystkie oglądam. Praktycznie rzecz biorąc nie oglądam krótkiego metrażu i dokumentalny, bo to jest ciężko dorwać, ale akurat jest nie najgorzej. Jeszcze mi zostało do obejrzenia, już Ci mówię, Rustin, American Fiction, co jeszcze mam? Nijad, muszę również sobie obejrzeć, tego jeszcze nie widziałem. Anatomia upadku, kolor purpury, oczywiście mowa o tym musicalu. Co tutaj jeszcze mamy dalej? El Conde, bo jest również nominowany. Anatomia upadku to już mówiłem, są dokumentalne, to nie. Aczkolwiek udało mi się kilka obejrzeć dokumentalnych, bo jest i krótkometrażowo, bo są na Netflixie, można zobaczyć. No jeżeli chodzi o filmy międzynarodowe, to widziałem tylko Śnieżne Bractwo, Anatomię Snow, to jeszcze nie widziałem. Golda nie widziałem, American Fiction to już mówiłem. Jeżeli chodzi o piosenkę, to Flaming Hot nie widziałem filmu. No i coś tutaj jeszcze jest. Past Lives. Nie pamiętam jaki sposób. Zone of Interest to już mówiłem. No i animowany, krótkometrażowe. I chyba to by było na tyle. Aha, jeszcze Godzilla. Godzilla minus one. Tego jeszcze też rzeczywiście nie widziałem. Hej, witam jak najbardziej. Anno Wąs. Dobra, patrzę co się dalej dzieje. Gdzie tutaj mam? Proszę bardzo. Najdłuższy maraton filmowy i co to było? Maratonów jako takich ostatnio nie robiłem, to już dawno, wiesz, chyba ostatnim maratonem, który zrobiłem, to muszę powiedzieć, że z Kacprem, czyli z kumplem robiliśmy dawno temu Piła, to by była Piła, bo wychodziła część U i teraz zaszczę mnie, nie wiem, 6. albo 7. I akurat z Kacprem i z Magną
zrobiliśmy się ze znajomymi, zrobiliśmy sobie maraton, obejrzeliśmy od 10 bodajże wieczór do rana, oglądaliśmy wszystkie, więc oglądaliśmy albo 5 albo 6 części Piła pod rząd. Czy widziałem zwiastun Puchatka 2, pyta Wiktor? Nie, jeszcze nie widziałem, aż się boję, naprawdę, aż się boję. Od którego roku oglądasz Oscary na żywo? Od 93. Od roku, kiedy zacząłem się interesować filmami, od wtedy właśnie zacząłem oglądać Oscary. Kiedyś były pokazywane jeszcze w TVP, a później już to przejął bodajże Kanal Plus, no a teraz wiadomo, jak jestem za granicą, to oglądam w oryginale po angielsku, najczęściej na Now TV. Dziś widzowie wolą oglądać Love Island czy inne wytatuowane kobieco podobne istoty, a nie wartościowe programy z dziedziny kina, technologii, historii, chociaż z drugiej strony jak wszystko jest w internecie. No tak, rzeczywiście zgadza się, wszystko można zobaczyć, tylko wiesz, to też jest motyw taki, że jakoś to tak było, że kiedy miałeś coś pokazanego w telewizji, no to wiedzieliśmy, że to jest rzetelne. To znaczy nie to, że nagle ktoś ci wrzuci na Facebooku informacje typu wiesz, jak na przykład jeżeli chcesz wyleczyć się z tego, to tak naprawdę pamiętam, kto to wrzucił. Chyba były prezydent, tak? Amerykański powiedział, że jeżeli chcesz się trzymać z daleka od pandemiksa, od tego, co było, no to napij się wybielacza. Wiesz, kiedy jak coś dostawaliśmy w telewizji, to było wiadomo, że to jest poparte czymś, jakimś sensownym, że to mówi ktoś w porządku, że kiedy o języku polskim mówi profesor Miodek, no to on mówi rzeczywiście 100% prawdy i nie ma innej opcji. Kiedy dostawaliśmy Gód Świńskich i tak dalej, i tak dalej. A teraz masz tego tyle, że tak powiem na YouTubie, na Facebooku, w internecie ogólnie, że każdy może, wiesz, powiedzieć ci coś innego. I przesiać to wszystko, no to rzeczywiście jest ciężko, bo może się okazać, że po prostu chcesz, próbujesz, a tutaj jest jak najbardziej bzdura i głupota i tak dalej, także zgadza się. W internecie jest wszystko, ale to dawno. Z tego roku, dobra. Cześć, Paid McFly, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć wszystkim, Marcin, ulubione filmy Lyncha i co generalnie o nim sądzisz, pyta Straczewski, czyli Oliwier, z którym widzimy się za 2 tygodnie. Ulubione filmy Lyncha i co generalnie o nim sądzisz? O nim sądzę to, że bardzo lubię Davida Lyncha, a jeżeli chodzi o ulubione, no to tak jak mówiłem przed chwilą, Zagubiona autostrada, uwielbiam, naprawdę bardzo dobry film, bardzo lubię, bardzo nie lynchowski nomen omen film, czyli Historia Straighta. Wiem, że tytuł jest polski, prosta historia, ale to nie jest straight story, tylko tam jest właśnie apostrof Historia Straighta, albo jak to woli. Genialny naprawdę film o facecie, który przez pół Ameryki zapierniczy na kosiarce, jak to powiedział Czarek Pazura. Mulholland Drive. Oj, uwielbiam Mulholland Drive, po prostu jest rzeczywiście genialny. Pamiętam nawet kiedyś właśnie podczas Tarnowskiej Panoramy, tym razem filmowej, był pokaz przedpremierowy Zaginionej autostrady i jako, powiedzmy, taką retrospekcję pokazali pierwszy film Davida Lyncha, czyli Głowa do wycierania. Bardzo, bardzo hardkorowy film. Jaki był najdłuższy film, jaki widziałeś i czy widziałeś film Wojna i pokój, chyba z lat 60., jeszcze radziecki film trwający około 4,5 godziny, uznawany za jeden z najdłuższych filmów właśnie. Najdłuższym filmem jest chyba Lekarstwo na bezsenność. To mi się wydaje, film, który trwa chyba 85 godzin. A czy jaki najdłuższy? No, wiesz, no wystarczy przypomnieć ten bardzo, bardzo długi film dokumentalny o koszmarze z ulicy Wiązów, tak? Tam jest kilkanaście godzin chyba. Widziałem na pewno, no ostatnio były takie długie, bo dostaliśmy ten film Martina Scorsese, chyba jest ze 3,5 godziny, Killers of the Flower Moon. No pamiętam też, to jeszcze z czasów gówniarstwa, jak byłem właśnie młodziolem, to widziałem Tożsamość Borna, ale tę wersję z Jacqueline Smith i Richardem Chamberlainem. On tam był albo 3 godziny i 5 minut, albo 3 godziny bez 5 minut, więc to jak najbardziej widziałem. Muszę sprawdzić, że czar mi się chyba zawiesił. Dobra, jest w porządku, już hula. Więc Wojna i pokój tak widziałem, ale to było oczywiście dawno temu. Tak naprawdę każdy film, który się włączy na Polsacie, to trwa, czy na TVN, to trwa z 20 godzin. Nie. Oglądałeś kiedyś Ognisty Podmuch? No oczywiście, że tak, stare, to jest przecież już klasyk. Oczywiście chodzi o ten film z Kurtem Russellem, Robertem De Niro, Williamem Baldwinem, Scottem Glennem chyba i Donaldem Sutherlandem, jeżeli pamięć mnie nie myli. Nawet wiem, że mam go na DVD. Różne takie, a propos ścieżek dźwiękowych, czy takowe kolekcjonujesz? Jeśli tak, to polecam wytwórnię GADE Records, pielęgnująca pamięć o muzyce ze starych filmów filmowych i Waxwork Records, głównie horrorowa muzyka. Wiesz co,
kolekcjonuję to może zbyt buńczucznie opowiedziane, zbyt duże słowo, ale jest tak, że jeżeli powiedzmy jestem w sklepie i nagle jest jakaś ciekawa, interesująca mnie ścieżka, to jak najbardziej sobie kupię. To nie jest tylko tak, że powiedzmy, że kolekcjonuję filmy. Nie, nie. Jeżeli jest dobra ścieżka dźwiękowa, to jak najbardziej tak. Jak u Was jest postrzegane YouTube, pyta Paweł. W Irlandii to jest różnie, wiesz, to jest U2 jako zespół jest postrzegany dobrze, inaczej jest z członkami. Ogólnie Bono ma negatywny odbiór. Ludzie go nie lubią za to, że jest zarozumiały, za to, że jest jaki jest. Pamiętam, była taka sytuacja 2009 rok, tak mi się wydaje. Zaczął się w Irlandii, no i ogólnie ten krach, że tak powiem, z bankami był, pamiętacie. No i rzeczywiście zaczął się kryzys i wtedy rząd wprowadził jakiś tam podatek od oszczędności, coś takiego i nagle Bono, który jest bardzo otwarty, on jest bardzo właśnie pro-charytatywny i tak dalej, on to wszystko jak najbardziej jestem zabrać bogatym, dać biednym, wiesz, w takiej zasadzie, nagle wziął wszystkie swoje oszczędności, bo to oczywiście były wielkie artykuły rozpisane i to nie w gazetach typu Fakt, tylko rzeczywiście w gazetach dosyć rzetelnych, że nagle przeniósł swoje wszystkie oszczędności z banków irlandzkich gdzieś tam do Szwajcarii czy jakiegoś innego raju podatkowego, gdzie nie trzeba płacić tych podatków. No i niby nic z tym złego nie ma, no ale to się kłóci jak najbardziej z tym, kim on jest. Z drugiej strony The Edge, czyli gitarzysta, ma bardzo dobry odbiór. Bono niekoniecznie. Ja sam osobiście nie jestem wielkim fanem U2. Niespecjalnie mi podchodzą, niespecjalnie mam do nich jakiś sentyment, mimo że akurat grali kiedyś dawno temu na początku swojej kariery w Clonmel, czyli w mieście, w którym mieszkam. Także jakoś tak. Z tymi słynnymi Irlandczykami jest właśnie bardzo różnie. Wiesz, czasami są super odbierani, jak na przykład Cillian Murphy, który teraz jest nominowany do Oscara za rolę w filmie Oppenheimer, który tak naprawdę pochodzi z Cork, a Cork jest 50 minut drogi ode mnie. Mamy Liama na przykład Neesona, a z drugiej strony mamy też Conora McGregora, który niedługo wystąpi w filmie Wykidaju, który jest uznawany za wioskowego głupka ogólnie. I to jest właśnie jeszcze jedna rzecz, którą miałem powiedzieć, o której oczywiście zapomniałem. Nie tak dawno robiłem ankietę i pytałem Was, czy macie ochotę, bo będę miał możliwość, czy macie ochotę wraz ze mną obejrzeć najnowszego Wykidaju. Premiera jest bodajże chyba 10 marca. Chodzi jeszcze o ten nowy z Jake'em Gyllenhaalem, bo mam możliwość pokazania tego filmu na Twitchu. Więc tam było bodajże 70% na tak, 30% na nie, więc film będzie, załóżmy, że nie pamiętam teraz dokładnie daty, ale jeżeli film ma premierę swoją 10 marca w piątek, to w sobotę obejrzymy sobie go na Twitchu, także możecie spokojnie wejść na Twitcha i obejrzeć. Mam nadzieję, że Amazon go, bo on na Amazonie będzie, że będzie udostępniony z polskimi napisami, bo to wtedy sobie takowe włączymy. To trzeba mieć żelazną uwagę lub pokaźny zapas trunków, żeby wytrzymać takie maratony. No, pamiętam, że akurat piła dosyć konkretnie nam się podobała i mieliśmy swoje notatki, wiesz, że proszę bardzo, ten facet tutaj kuleje i tak dalej, i tak dalej. I potem przez najbliższe chyba 2 czy 3 części tylko usuwałem kolejne rzeczy z tego, że proszę bardzo, to co ja tutaj wykminiłem, w części kolejnej już się zgadzało. Tutaj proszę bardzo, ten lekarz tutaj kulał tam na przykład w drugiej, trzeciej części, potem się okazało, że to jest doktor Gordon, ciach i tak dalej. Tak miałem, mówię, on może kuleć, bo rzeczywiście nie, i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście to jest fajna sprawa, ale dobre czasy. Człowiek był młody, głupi, no bo to było stary, to było, ja cię kręcę. Zanim jeszcze otworzyłem swoją firmę, czyli to musiał być gdzieś rok 2007-2008, to było bardzo dawno temu. Jakbyś miał wybrać ulubiony nurt kina polskiego, to co byś wybrał? Polską Szkołę Filmową czy Kino Moralnego Niepokoju? Wiesz co, motyw jest taki, że i tu jest dobrze, ale chyba Kino Moralnego Niepokoju, wiesz? Bardziej mi się wydaje, tutaj jest bliżej. A i tak pewnie bym wolał wybrać komedię, bo komedie też robiliśmy dobre. Czy wierzę w kosmitów? No, wierzę, że nie jesteśmy sami w kosmosie, bo przez to właśnie, że mój syn bardzo lubi Układ Słoneczny, interesuje się tym, dużo wiem, ile tych jest miliardów planet i to dużo mówić. Dzisiaj mi pokazywał materiał był film na YouTubie, porównanie wielkości galaktyk. No i była jedna z galaktyk, największa jaką znamy, która ma, że tak powiem, szerokości, no niech tak będzie, średnicę o 3 miliony lat świetlnych. Czyli krótko mówiąc, byśmy zapierniczali z prędkością światła, zajęłoby nam to 3 miliony lat, żeby ją przelecieć. I nie ma możliwości, nie wierzę, że w ogromnym świecie, jak zwał, tak zwał, jesteśmy sami.
Marcinu, jakbyś miał zagrać w serialu Drużyna A, jaką postać chciałbyś zagrać? Hannibala, B.A., Buźkę czy Mardoka? No swoją twarzą to chyba Buźka by się przydał, nie? Chociaż nie, Buźka był ładny. Nie no, od razu B.A. Barakusa. I pity you, fool! Jak najbardziej. Mr. T. Jakie filmy poleciłbyś osobie, która zaczyna przygodę z kinem irlandzkim? Wiele osób poleca Kena Loacha, takie filmy związane z palącymi tematami społecznymi. Wiesz co, no mnóstwo jest fajnych filmów. Pamiętam, że jakiś czas temu obejrzałem co nie stricte irlandzkie, ale opowiadających historię irlandzką i kręcony niedaleko, bo w Torles, czyli Filomena, chyba Tajemnice Filomeny bodajże, był taki był polski tytuł z Judi Dench, jeżeli pamiętam dobrze, co jest warte, bo Boxer też akurat to jest dosyć te porusza wartości i tematy społeczne, tam akurat chodziło o Ira, dosyć ciekawy film. W zależności od tego, co lubisz, wiesz, można powiedzieć, to ja bym na przykład tobie polecił The Stodds, bo może być Ogiery, no tak się nazywała drużyna piłkarska, o której mowa, albo na przykład The Guard, czyli garda ogólnie to się nazywa policja, więc musiał być gardziarz, no nieważne, policjant. Tam akurat Brendan Gleeson występuje i Don Cheadle, czyli no War Machine, którego teraz znamy. I jest takich filmów różnych. Czy chcesz mieć kino, które jest bardzo zaangażowane społecznie, czy wolisz rzeczywiście coś lżejszego, bo Irlandczycy i tutaj dosyć fajnie się czują. Co sądzisz o serialowym Pitbullu, Paputka Przyprawy? Wiesz co, chyba będę nieoryginalny, ale mi się wydaje, że ja tego serialu nie widziałem. Ja kojarzę, że oglądałem filmy, jak najbardziej, ale sam serial to chyba niekoniecznie. Już tutaj patrzę, dobrze. Ciekawisz się piłką nożną? Jak tak, to jaki klub? No jak najbardziej interesuję się piłką nożną. Kiedyś byłem wielkim, jak jeszcze tam grali panowie Hajto i Wałdoch, byłem wielkim fanem Schalke Gelsenkirchen, ale to było ze względu na to, że oni tam grali. Ja ogólnie raczej interesuję się, kibicuję piłkarzom niż konkretnym klubom. Mówiąc to, oczywiście jest wyjątek od reguły, bo kibicowałem, wydaje mi się, jednemu z najlepszych bramkarzy wtedy, kiedy grał świata, czyli Olivierowi Kahnowi, kiedy jeszcze grał, no i przez to w jakiś tam sposób wspierałem Bayern Monachium i też mi się podobało później, jak Robert przyszedł do Bayernu, ale to już akurat było wtedy, kiedy ja się tak naprawdę zainteresowałem takim innym graczem, bo już chyba wtedy, co pamiętam, Oliver Kahn skończył karierę, obrońca również, zaraz powiem czemu również, czyli Carles Puyol. Carles Puyol występował w Barcelonie i właśnie Barcelona wtedy, i to był ten najlepszy okres Barcelony, kiedy rzeczywiście on tam grał, ale też bardzo lubiałem Gennaro Gattuso. On występował w AC Milan i motyw był taki, że podobał mi się właśnie u Gattuso, u Pujola i u Hajty, z zachowaniem oczywiście wszelkich proporcji, to, że nie było jakiegoś tam kalkulowania, wiesz, że czy może rzeczywiście iść na piłkę. Nie. Piłka może przejść, zawodnik nigdy i nie ma na 100%, nie ma żadnego kalkulowania, tu nie mogę, bo fryzurka mi się zepsuje. To jacy oni w tym momencie są, to już jest całkowicie inna niż nie będę mówił. No ale powiem tak, jeżeli polska drużyna gra w pucharach europejskich, zawsze kibicuję. Nie ma znaczenia, czy jest to Raków, Legia, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, czy Piast Gliwice, przecież kiedyś to zdobyło Mistrzostwo Polski, nie ma znaczenia, kibicuję zawsze. Dzisiaj na przykład oglądałem mecz, co to leciał? Śląsk Wrocław grał z Pogonią Szczecin, bardzo fajny mecz, a jeszcze sobie obejrzałem kilka innych spotkań w ten weekend. Między innymi patrzę mi się Hellas Verona, bo byłem ciekaw, jak się zaprezentuje Świderski. Zszedł z kontuzją. Trochę jak Gérard Depardieu wyjechał z Francji do Rosji i przyjął tamtejsze obywatelstwo, bo nie chciał płacić większego podatku od artystów. To właśnie jest nawiązanie do Bono. No tak, coś takiego, coś w tym jest. Także Bono, no mówię, U2 jako, powiedzmy, dużo więcej ciepłych na przykład słów słyszałem na temat zespołu The Cranberries z Dolores świętej pamięci O'Riordan niż na temat U2, a przynajmniej na pewno samego Bono. Mam trudne pytanie. James Nguyen czy Mark Polonia? Czy tak, Mark Polonia to jest ten od Rekinsteina, a Nguyen to jest od Ptakodym. Żaden z nich, po prostu obaj są cudaczni, nie cudowni, tylko cudaczni. A nikt by ci się nie czepiał, że pokazujesz Wiki dzień po premierze, nie będzie traktować jak piractwo czy coś, wiadomo, duże wytwórnie różnie się zachowują. Motyw jest taki, że Twitch jest właścicielem Amazona. Albo odwrotnie, Amazon właścicielem Twitcha. Jakoś tak. W każdym razie na Twitchu można pokazywać filmy, do których prawa ma właśnie Amazon.
Czyli na przykład mogę w tym momencie wejść na Twitcha i pokazać na przykład wszystkie sezony serialu The Boys bez najmniejszego problemu. Oglądaliśmy, tak pamiętam, jakiś czas temu Samarytanina ze Sylwestrem Stallone. To było tak nie tak dawno, jak on wyszedł, także nie ma problemu z tym. Chyba że nagle okaże się, że nałożą jakieś embargo typu: o proszę bardzo, nie możemy póki co. Ale jeżeli chodzi o ten konkretny film, nie powinno być problemu. Nie powinno, wszystko wyjdzie w praniu. A to fajnie, że będzie oglądany film na Twitchu, jakieś inne będą też oglądane. Wiesz co, Adalet, my kiedyś oglądaliśmy filmy, wiesz, na początku oglądaliśmy na YouTubie filmy, później oglądaliśmy właśnie na Twitchu. Problem był, pamiętam z tego, co wtedy, no to było już kilka lat temu, że był problem z napisami, wiesz, żeby to było polska wersja albo z napisami, albo z lektorem, bo to tak najczęściej jest i no ja nie mam problemu po angielsku film obejrzeć, no bo po angielsku mówię już od prawie 40, w tym roku będzie 40 lat, tak, bo zacząłem się uczyć angielskiego, miałem 5 lat, ale motyw jest taki, że wiesz, no czasami chcesz obejrzeć film i okazuje się, że nie, a poza tym też, no co tu będę dużo mówił, w tym tygodniu mi się udało, że rzeczywiście wszystko sobie fajnie ogarnąłem, miałem, że tak powiem, wolny wieczór w sobotę i mogłem robić sobie siedzę. Normalnie to ja właśnie w sobotę nagrywam materiały, albo jakieś shorty nagrywam, albo recenzję, albo na przykład odcinek z cyklu jak założyć konto albo kiedyś i dziś, wiesz, tego jest rzeczywiście mnóstwo i też weź pod uwagę, że no recenzje, odcinki na żywo, shorty jak Złotek stał, to nie jest jedna rzecz, którą ja publikuję w internecie, wiesz, i to nie jest jedyne konto, na którym działam, więc też tak. A poza tym, co to dużo mówić, nie specjalnie dużo osób było zainteresowanych tym. Jak blisko Ciebie nagrywano Duchy Inisherin? Duchy Inisherin nagrywano na wyspach Aran. Zaraz Ci powiem. Jeden właśnie rzeczywiście z ciekawszych filmów. Przepraszam bardzo. Już sprawdzam. 155 km jest. 155 km mam na wyspie Aran, czyli no teoretycznie byś powiedział, jadąc autostradą, że spokojnie dojedziesz w godzinę, no ale tutaj nie ma autostrad w tym kierunku, więc trzeba pewnie z 2-3 godziny. Ja pamiętam, że ja miałem właśnie jechać na wyspę Aran, bo między innymi na wyspach Aran był kręcony film Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi. I pamiętam, to dosyć konkretnie śledziłem, bo miałem wtedy, cześć Jerewaniusz, witam Cię bardzo serdecznie na półce z shortami, w tej formie pionowej. I miałem właśnie jechać jak kręcili, bo powiedział, ok, super, w porządku, to ogarnąłem sobie i mówię, dobrze, jest elegancko. No i co się okazało? Miałem jechać w weekend, bo oczywiście weekend wolny, miałem Maję już, że tak powiem, spakowaną, młodego jeszcze nie było na świecie, no i widzimy się, dobra, jedziemy bodajże w piątek po południu, miałem zarezerwowany B&B, czyli pensjonat na 2 dni i się okazało, że jest sztorm, więc oni nie mogą polecieć, popłynąć na te wyspy Aran i tak dalej. No to przełożyli to na kilka, przekładamy to na za tydzień. Ja mówię, super, jest ekstra, to polecę w przyszłym weekend i nie ma problemu. Przebukowałem, w porządku, luzik i nagle, tylko bo to oczywiście była strona, że to powiem, dedykowana, a nagle się okazuje we środę bodajże, o proszę bardzo, przejaśniło się, bo cały czas był sztorm, przejaśniło się i nakręciliśmy wszystko w ciągu jednego dnia. Ja tak mówię, no i lipa. No i potem znajomy, który mieszkał właśnie tam niedaleko, przesłał zdjęcie, jak tam, nie pamiętam teraz jak się nazywa ten bar, ale w barze sobie siedzieli i akurat Mark Hamill przyszedł i po prostu pił sobie z nimi Guinnessa i sobie zdjęćko czepnęli, także po prostu aż żal. Marcino, obcy czy predator? Tylko i wyłącznie Predator. Zresztą, żeby było śmieszniej, dzisiaj właśnie odpowiadałem na pytania odnośnie mojego filmu, czyli Predator, Czas Celtów. Który film Rodrigueza lubisz najbardziej? Pyta Paweł. Dużo jest rzeczywiście filmów. Desperado, bym powiedział, i chyba Sin City. No i oczywiście Macheta. No Macheta jest ponad wszystkimi, także tylko czekam na trzecią część Machety.
Zaraz zobaczymy, tej rewanż pyta. Cały czas mam w głowie widok Skywalkera łowiącego ryby 20-metrowym kijem. No rzeczywiście tam było coś takiego. Także to były wyspy Aran. I tam jest kilka filmów było kręconych. Jakiemu najbardziej klubowi kibicujesz z Polski? Ja kibicuję Krakowi. No pewnie jesteś z Krakowa. Wiesz co, no ja powiem lokalny patriotyzm, więc Unia Tarnów i Tarnowie Tarnów. Tam jeszcze mamy Błękitnych, chyba jest Metal i tak dalej. No wiesz co, za granicą nie ma znaczenia. Niedługo Legia będzie grała w Lidze Konferencji Europy, tak się jak to nazywa, więc będę jak najbardziej kibicował Legii. Będzie Krakowia grała powiedzmy w pucharach za rok i jak najbardziej będę kibicował Krakowi. Także jednego, tak powiem szczerze, nie ma. Tak samo nieraz jak oglądam jakieś mecze, no to niekoniecznie chcę, żeby któraś drużyna wygrała. Wiktor jest wielkim fanem piłki nożnej i mówi, a komu kibicujesz, komu kibicujesz? Ja mówię, no nie, tutaj nie mam drużyny, po prostu chcę zobaczyć dobry mecz. I tak jak na przykład dzisiaj oglądałem ten mecz Śląsk-Wrocław z Pogonią, w ogóle żadnej z tych drużyn nie kibicowałem, ale mówię, chcę zobaczyć dobry mecz. No i rzeczywiście poza tym wybrykiem, kiedy rzucili w bramkarza butelką Coca-Coli, było wszystko w porządku i dobry był rzeczywiście mecz. Jakie są twoje ulubione sporty zimowe? W Irlandii sporty zimowe? Stary. Cześć Wiciu 99, witam cię bardzo serdecznie. Lubię oczywiście jak każdy skoki narciarskie, mimo że naszym teraz nie idzie. Patrzyłem nawet dzisiaj Lake Placid, jak skakali. Żyła był drugi, nie, trzeci po pierwszej serii, ale się nie udało rzeczywiście zrobić. No lubię skoki narciarskie, lubię sobie oglądać giganta, wiesz, slalom gigant bardzo lubię. Tylko przypomnę, dzisiaj jest odcinek z cyklu Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze, Instagramie, a także na YouTubie, na półce, że tak powiem, z shortami. Także tutaj jesteśmy dzisiaj. Lubicie takie rzeczy? Dajcie łapę w górę, włączcie suba z dzwonkiem i będzie super elegancko. Czy wracasz do swoich recenzji sprzed 10-11 lat? Nie, wiesz, nie wracam. Kilka razy wróciłem do recenzji, kiedy na przykład robiłem na ten kanał i się okazało, że rzeczywiście taką recenzję już poczyniłem kilka lat temu. Tak było, pamiętam między innymi to na podstawie Stephena Kinga, a także straszny film, który obejrzałem i mówię, ja cię kręcę, bo to wiesz, co tu dużo mówić, to są bardzo źle nakręcone recenzje, już abstrahuję oczywiście od warstwy technicznej, ale gadanie, mówienie i wiesz, no, one są totalnie koszmarne, beznadziejne i inna energia, także no oglądam tylko i wyłącznie, jeżeli potrzebuję na przykład omówić film i kurczę, chyba rzeczywiście już te recenzje zrobiłem. To tak. Czy mógłbyś wskazać najbardziej lubioną przez siebie część GTA? Nie gram w GTA w ogóle. 3 ulubione gatunki filmowe. Patrzyłem ostatnio, jakich filmów mam najwięcej, bo mówię, żeby sobie najwięcej mam komedii, na drugim miejscu są filmy sci-fi i na trzecim najwięcej mam kina akcji. Więc powiedzmy, te 3 gatunki chyba lubię najbardziej. Czy jesteś w stanie wskazać film, gdzie najlepiej pokazują Adolfa pod kątem odegrania postaci przez aktorów, aspekt techniczny i tak dalej. No trzeba by powiedzieć Upadek, tak? Ten film niemiecki sprzed kilku lat, który tak bardzo często jest przerabiany na różnego rodzaju memy. Czy podobał ci się styl Lantimosa? Bardzo mi się podoba styl Lantimosa, Biedne istoty, po prostu to jest coś pięknego. Jak teraz obejrzałem, to już jest kolejny film, który jego obejrzałem, świetnie, naprawdę inne kino. To jest, wiesz, czasami jest tak, że masz twórcę, którego można rozpoznać bardzo szybko, powiedzmy po pierwszych, nie wiem, kadrach czy klimatach, co nie? I mam kilku takich twórców, którzy zawsze rozpoznam. Między innymi Guillermo del Toro jest jednym właśnie z nich, czy tam David Lynch. To wiesz, to tak samo jak kiedy ktoś mi włączy muzykę, mówię, o proszę bardzo, to jest Republika, bo poznaję Ciechowskiego po tym pianinie, albo o, to jest Lady Punk, poznaję po gitarze, czy tam na przykład to jest Carlos Santana, bo rzeczywiście ma bardzo charakterystyczną gitarę, więc tak rzeczywiście jest. Lantimosa bardzo lubię. Sekundę, to jest kilka pytań. Czy Zły Marcin lubi Jokera? Ale jakiego Jokera? O co chodzi? Musisz napisać Jerewani, że o co chodzi, bo jeżeli chodzi o film, o postać, to jak najbardziej. W ogóle Wiktor się ostatnio zainteresował, bo wczoraj w telewizji, chyba na TVN7 był wyświetlany, co to było?
Batman początek. Mówi, a tato, a to fajny jest, wiesz. Podobało mi się, jak on tam z tą panią jechał tym samochodem, tymi ulicami. Oczywiście chodziło o Rachel, kiedy tam ją nomen omen Cillian Murphy jako strach na próbę czymś tam opluł. Który horror obejrzałeś najwcześniej i czy pamiętasz w jakim wieku? Tak, to był Koszmar z ulicy Wiązu, miałem wtedy 8 lat. Pamiętam, obejrzałem, bardzo na mnie zrobił wrażenie, rzeczywiście był straszny, przerażający. Potem obejrzałem chyba dosyć szybko drugą, trzecią i czwartą część, bo ona jakoś tak wyszło. Pamiętaj, pierwszy Koszmar z ulicy Wiązów to są początki, to są lata 80., a ja to widziałem właśnie wtedy, więc rzeczywiście zrobił na mnie wrażenie. Flashmaster, witam. Myślisz, że Beyond the Spider-Verse pojawi się w 2024 roku? Cześć Flash, witam Cię bardzo serdecznie. Wiesz co, on się już miał w ogóle pojawić w 2023, ale tam były duże problemy, oprócz oczywiście tego, że był tam strajk tych scenarzystów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, aż nawet sprawdzę, czy w tym momencie coś wiadomo na ten temat, czy już może jakieś prace trwają. Beyond. Ja bym potraktował to w ten sposób, że Spider-Man Beyond Spider-Verse, że jest zapowiedziane na ten rok jak najbardziej, a czy to będzie, no to już czas pokaże. Chciałbym, wiesz Flash, chciałbym, żeby to zobaczyło światło dzienne. Nawet pamiętam, że kiedyś poczyniłem takiego shorta, który cały czas dosyć dobrze oglądany właśnie, że Flash będzie, że Spider-Man będzie w tym roku. Sekundkę, zaraz tutaj pytanie. Najlepszy aktor Jokera według Ciebie, pyta Jerwanisz, no stary, ale pytanie zadałeś. Powiem tak, jak już powiedziałem wiele razy, nie ma najlepszego, bo w zależności od tego, jak do niego podejdziesz, czy weźmiemy na przykład, że tak powiem, jego komiksowość, tak, groteskowość, no to można powiedzieć wtedy, że o Cesar O'Mara albo Jack Nicholson, bo to były takie postacie totalnie przerysowane. Albo możemy powiedzieć na przykład, czy dobrze zagrane, no to możemy powiedzieć jak najbardziej Heath Ledger. On był rzeczywiście super zrobiony, super zagrany. Wiesz, no to już w zależności od tego, jakiego chcemy Jokera. No na pewno nie podobał mi się, i to nieważne, czy mówimy o jednej czy drugiej produkcji, Jared Leto jako Joker. Jared Leto jako Joker był beznadziejny, po prostu on się do niczego nie nadawał, on po prostu był tandetny, słaby i koszmarny. Można na przykład mówić o animacjach, kiedy tutaj nomen omen znowuż Mark Hamill, o którym dopiero co mówiłem, podkładał głos pod Jokera. Powiedział, że już skończył, bo on tylko i wyłącznie pojawiał się w filmach, dopóki w filmach rzeczywiście głos podkładał Kevin Conroy. No wiadomo, że Kevina Conroya już z nami nie ma. Heath Ledger mi się podoba i Jack Nicholson, jeżeli miałem już powiedzmy coś wybrać. Ja prawie każdy klub z Polski szanuję, oprócz Wisły i Legii Warszawa. No widzisz, no to już w zależności od tego, jakie tam masz połączenia. Czekaj, to jest Krakowia, to Tarnowia w takim układzie. Czy po skończeniu kultowych horrorów zaczniesz serię o westernach? Wiesz co, nie wiem, czy te kultowe horrory będą kiedykolwiek skończone, bo już mówiłem, już ponad 200 odcinków jest. Ja sobie policzę, że to naprawdę wychodzi tam powiedzmy 52 odcinki rocznie, no to już tam jakieś 5 lat. Wiesz co, problem jest taki, że no co by to nie mówić, westerny aż tak bardzo popularnym gatunkiem nie są. No wiadomo, że jest kilka, których każdy zna, ale nagle nie ma takich serii, żeby powiedzieć, o proszę bardzo, no. I kiedy ktoś mówi o serii western, to przychodzi zaraz do głowy spaghetti westerny, tak, że to rzeczywiście to jest w ten sposób, a różnie z tym rzeczywiście jest. I też muszę brać pod uwagę, że no pamiętaj, w stosunku do powiedzmy do YouTube'a nasz kanał jest relatywnie mały. Mówiąc to, i to jest oficjalna statystyka, kiedy nam kliknie już 10 000 subskrybentów, będziemy w czołowej, w najpopularniejszej, uwaga, 1,4% YouTube'a na świecie. Bo tylko 1,4% YouTube'a na świecie, kanałów YouTube'owych na świecie, ma 10 000 subskrybentów i więcej. Więc tak to jest. Wiesz co, póki co mi się wydaje, no też nawet popatrz, ile w zeszłym roku mieliśmy premier westernów, które kojarzysz, które można rzeczywiście obejrzeć, które tam ktoś stwierdza. No wiadomo, że co jakiś czas tam się nam pojawia, czy to Bon Tomahawk, czy jakieś inne produkcje, ale żeby nagle tak było, że powiedzmy tak jak mamy horrory, komedie czy sci-fi, że co miesiąc przynajmniej jedna produkcja jest, no tutaj już jest rzeczywiście ciężko. Jaki jest Twój ulubiony aktor i aktorka kina przedwojennego polskiego? Jeżeli chodzi o aktora, to niezmiennie Stanisław Sielański. Bardzo go lubię i to nieważne, czy mówimy o
o komediach czy o czymś poważniejszym, chociaż on głównie w komediach się pojawiał. A jeżeli chodzi o aktorkę, pewnie Smosarska. Pewnie bym powiedział, że Smosarska. Jaki horror, jak horror to oparty na mitach czy legendach o psycholach czy życiu gdzieś tam poza ziemią. Wiesz, jeżeli chodzi o horror, to jak mówiłem wcześniej, lubię slashery i lubię o duchach. To rzeczywiście jakoś tak. Ale jeżeli jest dobrze zrobione, z horrorów nie jestem w ogóle fanem i nie próbowałem się przekonać wiele razy do filmów kręconą techniką found footage. Wiesz, Piramida, Blair Witch Project i tak dalej, Paranormal Activity. Nie jestem fanem tychże filmów. Poza tym mogę obejrzeć wszystko, ale głównie staram się, jeżeli już to slashery, ewentualnie duchy. Czy oglądałem serial Wednesday? Tak, jak najbardziej oglądałem z moją córką i jak najbardziej. Ja też obejrzałem Koszmar w wieku 8 lat, 1 i 3 część. No widzisz, także bardzo ładnie. Czy odwiedziłeś Muzeum Kinematografii w Łodzi? Krzyśku, kurde, byłem pod muzeum. Słuchaj, motyw był taki, że byliśmy w Polsce, ja wiem, to było chyba ze 4 lata temu, czy jakoś tak. W każdym razie lądowaliśmy właśnie w Łodzi i mieliśmy kilka godzin do zabycia, więc przeszliśmy się tą Piotrkowską, tak, chyba ulicą. No i ludzi tam poszliśmy na jakąś kawę, wiesz, na kremówki i ciastka, czy coś no i kurczę, tak wychodzimy z tego, musimy się już zawierać, patrzę, a tutaj niedaleko muzeum. Mówię, ja cię kręcę po prostu, gdybym wiedział, to byśmy pewnie najpierw poszli do muzeum. Niestety nie byłem, mam nadzieję, że mi się uda nadrobić, bo też byłem w Łodzi, a potem dopiero mówię, przecież patrzcie, w Łodzi jestem, mogłem się skontaktować z Ormando, pogadać, wypić herbatę. Marcinie, Schwarzenegger czy Stallone? Bardzo poważne, obaj, wiesz, bo to poszczególne produkcje musimy tak naprawdę wybrać, no bo wiadomo, tu mamy Conana, mamy Terminatora, mamy Predatora w końcu, ale z drugiej strony mamy Rambo, jest Rocky, no niestety Apollo Creed niedawno od nas odszedł, jest oczywiście Cobra, ale też tutaj z jednej strony jest Stój, bo mamuśka strzela, tak, a z drugiej na przykład mamy, co tam takiego cudownego może być z Arnoldem, no chociażby Herkules w Nowym Jorku, tak, albo rzeczywiście kilka innych takich produkcji jak Bohater Ostatniej Akcji, więc z tym jest różnie, ale obu uwielbiam. Rozumiem, że westerny są martwe, ale w swoich latach powstawały na potęgę. No tak, tylko właśnie chodzi o to, że ja nie mam problemu z oglądaniem westernów i nawet westernów mam dosyć sporą ilość, tylko no niekoniecznie jest aż tyle osób chętnych, zainteresowanych tym oglądaniem, bo pamiętaj, że recenzje filmowe to tak naprawdę te najgłośniejsze, właśnie stąd między innymi kultowe horrory, że gro z nich to są tak zwane evergreeny, one będą zawsze wiecznie młode, świeże, ponieważ za każdym razem, co roku, co dzień, co miesiąc jest ktoś, kto chce ten film obejrzeć i chce poznać zdanie, wiesz. Łatwiej jest na przykład nagrać recenzję Koszmaru z ulicy Wiązów, bo tak naprawdę każdy kojarzy Freddy'ego Krugera, każdy gdzieś tam powiedzmy tę postać ogląda i są cały czas nowi widzowie, którzy będą chcieli to oglądać, niż na przykład powiedzmy nakręcić recenzję westernu, co może mówić? Jeden srebrny dolar, proszę bardzo. Niech będzie taki też jakiś czas temu widziałem. Wiesz, no z tym jest różnie. Wiadomo, że mamy wyjątki, no bo mogą być Płonące Sidła Mela Brooksa, genialna parodia, a może być rzeczywiście Tańczący z wilkami. Super, może być Bez przebaczenia, może być genialny skądinąd według mnie Jeździ znikąd, Pale Rider, Clint Eastwooda, z nim w roli Guny, wiesz, i można takie pojedyncze ewentualnie, ale żeby tak powiedzieć, o proszę bardzo, w tym momencie jedziemy i co tydzień będzie western, nie, to rzeczywiście raczej nie zdałoby racji bytu. Bardzo ładnie, Freddy w wieku 8 lat i jako 15 roku życia, no widzisz, tak to jakoś było. I zapomniałeś, Marcinie, o Total Recall z Armii. No, Total Recall mi się podoba. O, na przykład dalej jest Uciekinier, tak? Ja Uciekiniera obejrzałem z Arnoldem, mało kto wie, ale Uciekinier, czyli The Running Man, jest na podstawie książki Stephena Kinga, której pisał jako Richard Bachman. I obejrzałem film i rzeczywiście super fajnie, przy Total Recall też było nominowane chyba do 2 czy 3 Oscarów technicznych. I obejrzałem film, bardzo fajnie i chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu przeczytałem książkę właśnie, całkowicie jest inna od filmu, także. Który pingwin jest lepszy, DeVito czy Farrell? Danny DeVito czy Farrell?
No powiem Ci tak, że tak najbardziej to chyba kojarzę danego DeVito, więc tutaj musiałbym powiedzieć, bo no, o ile Farrell pojawiał się jak najbardziej teraz, to będzie serial przecież z nim, no to nie mogę powiedzieć, że kojarzę go, nie no, ten danego DeVito oczywiście widziałem wiele razy, no i jak mówię, ta komiksowość tej postaci jest dosyć hardkorowa, dosyć zawodowa, więc rzeczywiście pewnie jakoś tak to wyglądał, ale pewnie dany DeVito, poza tym Danny DeVito jest super, on we wszystkim jest genialny. Który z gatunków horroru nie lubisz oprócz found footage? Nie ma takowych, wszystko oglądam. Co sądzisz o Rambo 2? Sądzę, że James Cameron nie wykonał do końca super dobrej roboty, ale mimo wszystko Rambo 2 jest lepsze niż Rambo 3. I no, scena, wiadomo, że ta scena, kiedy Stallone tam trzyma ten mikrofon i mówi Murdoch, I'm coming for you, czy coś takiego, no rzeczywiście świetna sprawa, lubię, no, to jest, wiesz, no trójka jest słaba, 4 mi się podoba, Rambo 4, czyli John Rambo bodajże, no, taki jest tytuł, także jak najbardziej. Patrzę tutaj, pytacie, czy oglądałeś film The Core? Domyślam się, Jerewań, że chodzi o ten film, w którym jadą, lecą, kopią, dokopują się, że tak do jądra ziemi. Tak, to jest jedno, można powiedzieć, taka wiesz, obejrzę, bo lubię czasami sobie włączyć grzeszna przyjemność. Także jak najbardziej może być, no jest ciekawe, wiadomo, jest coś innego. Rewelacja? No nie, ale tam jest, pamiętam, że jest Hilary Swank, Thomas Jane bodajże tam występuje i pojawia się facet, którego, kurczę, Jerewanisz przypomnij, ja dzisiaj coś nie tego jest, a czekaj, mam IMDb włączone, sprawdzę, bo jest taka komedia, nie, to nie jest Thomas Jane, to jest Aaron Eckhart, tak? Aaron Eckhart, Delroy Lindo i jak się nazywa ten facet, to ja będę zaraz wiedział, on grał w tymże filmie Szczurar. Rozglądam się, bo rzeczywiście mi zasłania ten telefon, ale muszę to jakoś zobaczyć. Brazen, Dave Perry Paul, sekundkę, Dani. Jak tylko go zobaczę, to będę wiedział, o kogo mi chodzi. Czeki Kary się pojawia i go tutaj rzeczywiście nie ma. No to muszę sprawdzić inaczej. The New Guy. DJ Quells, on występuje jako szczur, jako ten haker. I jakiś czas temu widziałem z nim taki film The New Guy, czyli nowy. No po prostu bardzo lightowa komedia, totalnie odjechana. Występuje oprócz niego jest jeszcze, widzę, że Lyle Lovett, czyli kiedyś mąż Julie Roberts, a także Eliza Duszku się pojawia. Taka luźna komedia, wiesz, facet okazuje się, że nie ma szczęścia w życiu. Quells, tutaj napisałeś tak, nie ma szczęścia w życiu i przenosi się do innej szkoły, co nie? I tam właśnie pobiera nauki, jak być twardym, jak być, wiesz, bo twardym trzeba być, a nie miętki. Na jaki film czekasz w tym roku? Na nową Godzillę, wiesz? Nowa Godzilla mnie interesuje bardzo, bardzo. Zresztą tym bardziej, że z potwornego uniwersum reżyser Predatora Prey niedawno zapowiedział, że będzie kontynuacja, będzie nowy film, więc ma być kontynuacja Predatora i ma być jeszcze coś innego, także super, elegancko. Marcino, po raz pierwszy obejrzałeś Back to the Future. Ja nie pamiętam, jak nie pamiętasz, wybacz. To też były lata 80. Pamiętam to u kuzyna na wideo oglądaliśmy. Oj, to było dawno temu, to ja pewnie miałem wtedy, może ja wiem, z 10, może 11 lat. To było dawno temu. Plazma z 80. Co sądzisz o horrorze Plazma z 88? Plazma, nie wiem, czy Plazma to jest to samo co Blob. Wiktor, wydaje mi się, że to jest to samo. Jeżeli tak, no to widziałem go wiele razy, bardzo fajnie, no to wiadomo, że to już jest nowa wersja horroru sprzed iluś tam lat, chyba z lat 50. czy 60. Także dużo i dobrze. Ile, Marcino, wypijasz litrów herbatki dziennie? 2,5 litry herbaty dziennie? Dużo. Co sądzę o dyniogowym, pyta Jason Kruger. Ja Pumpkinhead, tak? Ja dyniogowego chyba omawiałem w kultowych horrorach, tak mi się wydaje. Jakoś tak było chyba, że pierwsza część była ciekawa, a potem było już słabiej, już nie było potem rzeczywiście rewelacyjnie, ale jak najbardziej jest w porządku. Ale rzeczywiście tu tak patrzę właśnie na statystyki shortowych. Wow, tutaj jest bardzo różnie jest. W tym momencie już było ile osób?
ponad 500 osób tutaj rzeczywiście było i to jest straszna sinusoida EKG. Dnie głowy w porządku. Pierwsza część to była, pamiętam, debiut reżyserski Stana Wistona, czyli faceta geniusza efektów specjalnych. No i pojawia się oczywiście Lance Henriksen, którego uwielbiam za no, między innymi Obcego 2, ale także za Terminatora, a przede wszystkim za film Millennium. Serial Millennium, przepraszam. Ja czekam na film Pirania, a co sądzisz o filmie Pirania 3D? Widziałem w 3D, no taki wiesz, może być na raz i to wszystko. Na jaki horror w tym roku czekasz? Nie mam żadnego takiego horroru, wiesz, musiałbym sprawdzić. Nie, no to nie będzie też adekwatny. Mam rozpiskę tak naprawdę już na najbliższe 2 miesiące, co będę, że tak powiem, oglądał i ciężko. O, proszę bardzo, Adalet tutaj wrzuciłam, może na Nosferatu, jeżeli już. To nie jest nagle tak, że czekam na tą wersję. Boję się tego, co stanie się z Halloween niestety. Czy miałeś kiedyś jakieś zabawne sytuacje związane z oglądaniem filmów, czy kręceniem filmów swoich? Mnóstwo, naprawdę mnóstwo mieliśmy takich rzeczy. Z oglądaniem, pamiętam taka sytuacja była, oglądałem, co to było? Sin City, to było Sin City, oczywiście nomen omen Roberto Rodrigueza, o którym dzisiaj już wspomniałem. No i byłem ja z kumplem i jeszcze jakiś jeden facet i to wszystko. I słuchaj, w pewnym momencie dzwoni kolesiowi telefon. No to koleś, a wiesz, że w Sin City to jest akcja skacze 8 lat do przodu, 8 lat do tyłu, bez mówienia. No to koleś wziął, odebrał telefon, no i wyszedł, co nie? I akurat to była ta scena, kiedy Bruce Willis mówi, że stary facet umiera, aby młoda dziewczyna mogła żyć. No i koleś potem wraca, wiesz, po jakichś 5 czy tam 6 minutach, bo dość konkretna była rozmowa i tak patrzy na ekran, na nas, a my tak, to ci mogę powiedzieć, stary. Jeżeli chodzi o kręcenie filmów, z tym było różnie, wiesz, różnie ludzie do tego podchodzili. Pamiętam, jak kręciliśmy, co to był, prosty film. Tak, prosty film kręciliśmy w Tarnowie i bardzo minimalna, że powiem, ekipa. Mieliśmy chyba 2 albo 3 aktorów, bo to był film niemy, więc nie potrzebowaliśmy mikrofonu, operator, no i ja. I wiesz, przychodzili jak coś, no wtedy dla nas gówniarze, teraz bym powiedział, tam mieli chłopaki może po 28-30 lat. O, patrz, kurwa, kolejny Spielberg się znalazł. Dawaj, Kieślowski. Też było takie podejście. Znaczy ja wiem, czy jakieś takie były. Pamiętam, że kiedy kręciłem tutaj Predatora, to rzeczywiście ludzie rozpoznawali, akurat było tylko dlatego, że przed Predatorem chyba tydzień wcześniej udzieliłem wywiadu w radiu właśnie, że będziemy kręcić jak najbardziej, że tutaj jest takie miejsce, to się nazywa Źródełko Świętego Patryka. Powiedziałem, że tam będziemy właśnie kręcić, tego i tego dnia będzie zamknięte, tam właśnie oczywiście wszystkie pozwolenia i w ogóle, no i ludzie, wiesz, chodzili, jak szedłem ulicami, to nie to koszulki jeszcze wtedy nie było, bo koszulka powstała dopiero po nakręceniu filmu, tylko było na zasadzie, że wiesz, patrz, to ten, co nie, i to bardzo, bardzo miłe było podejście. Wilkołaki czy wampiry? Chyba wampiry, wiesz? Ciężko mówić o wilkołaka. Panie i panowie, Sebastian, pozdrowienia. Cześć Balanga, dzięki pięknie. Jak tam w Kanadzie? Nie, w Ameryce. W Ameryce. Daj znać, co słychać. Kopelat. Co tutaj patrzę? Jak oceniam Piranie 3D? Wiesz co, nie pamiętam, naprawdę oglądałem, chyba nie było to najlepsze kino, ale jakieś tam, że kojarzę, że może być. Przypominam, że dzisiaj jest odcinek z cyklu Q&A, czyli wy pytacie i ja odpowiadam, panie i panowie. Tutaj jest pytanie od Jerewanicza. Masz kontakt z Marcinem z teledysku tego z kanału Fishing and Freediving in Ireland? Tak, mam z nim z Łukaszem, to jest Łukasz, mam z nim kontakt, tym bardziej, że akurat w sierpniu zacząłem nową pracę i akurat zacząłem pracować w firmie, gdzie on pracuje już od wielu lat, także jak najbardziej on tam nie tylko występuje, bo on oprócz tego, że śpiewa, to też napisał tekst do tej piosenki, muzykę skomponował Kamil Siwierski, jeżeli mnie pamięć nie myli. No więc jednak pierwsze było dobrze, jednak Kanada, no widzisz. Czy chciałbyś, Marcin, aby powstał taki film jak Michael Myers vs. Jason Voorhees? Nie, bo taki film miał powstać. Taki film był już w planach. To było wtedy, kiedy New Line Cinema jakoś tak nabyło prawa do jednej i drugiej. Okazało się, że mają właśnie zrobić taki film. Tylko okazało się, że jest jeden wielki problem. Żaden z nich nie mówi. Żaden z nich stwierdził, że nie może być 2 milczków, co nie?
i lipa. Też był pomysł, żeby zrobić, to chyba był Michael Myers kontra Pinhead z Hellraisera, no ale stanęło na tym, że tam nie mogli praw dorwać, więc ponieważ mieli prawa cześć Grabarz, witam Cię bardzo serdecznie, mieli prawa do Freddy'ego, to stwierdzili, że będzie Freddy kontra Jason. No i ten film zarobił dosyć poważną kasę, bo on tam chyba kosztował z 20 baniek, zarobił ponad 120 i miało być rzeczywiście więcej, miały być kolejne filmy, tam mieli się spotykać, właśnie miał być Freddy kontra Pinhead i tak dalej, ale coś nie zażarło, coś nie powstało i szkoda, bo tak naprawdę no, te filmy mają tylko i wyłącznie wartość rozrywkową, żadną inną. Jeżeli chodzi o Jason kontra Freddy, gdzieś tu miałem koszulkę wczoraj nosiłem z tego filmu. Koncept mi się podobał bardzo. Wykonanie Ronnie Yen chyba reżyserował. Niekoniecznie, już nie dobrze. Sam koncept, sam pomysł jak najbardziej. Tak samo było przy okazji Obcy kontra Predator. Bardzo fajny pomysł. Wykonanie już no, niekoniecznie. Masz opcję wskrzeszenia jednej aktorki, jednego aktora. Kto by to był? Daj mi sekundkę. Jeden aktorek. No. Powiedzmy, potencjałem się będę kierował. Nie to powiedzmy, czy lubiłem, czy nie. Zbyszek Cybulski. Zbyszek Cybulski powraca. To jest pierwszy primo. A aktorka? Nie wiem, wiesz? Nie wiem, której mi, że tak powiem, brakuje, której jakoś tak specjalnie bym chciał zobaczyć. Nie mogę Ci powiedzieć. Ciężko. Zobaczę. Polecam film Monstered, gówniany horror i to dosłownie, pisze Grabarz. No, może kiedyś obejrzę. Wiesz, czasami lubicie mnie wpakować na niezłą minę, jak na przykład przy okazji Drogi bez powrotu, tak, Wrong Turn. Byłoby ciekawe odsłuchać tego wywiadu, jakby się dało. I teraz nawet nie pamiętam, o jaki wywiad chodziło. Dobra. Dobrej nocy, cześć, Lance, do zobaczyska. Czas do pracy. Czy lubisz anime? Jeśli tak, to które anime jest Twoim ulubionym? No, oryginalny nie będę. Ghost in the Shell, ten stary, z bardzo, bardzo dawna. Jaka jest Twoja ulubiona część Batmana? Lubię pierwszego Batmana Tima Burtona i drugiego, jak najbardziej. Trzeci, czyli ten, co trzeci, czwarty, czyli ten, co zrobił Schumacher, czyli Batman Forever, a także Batman i Robin, o tym w ogóle nie mówimy. O Batman i Robin w ogóle zapominamy. George Clooney, cały czas czekam na moje $10, to o tym dobrze wiesz. Jeżeli chodzi o trylogię Nolana, to wszystkie trzy mi się podobają. I ten nowy z Pattisonem też mi się podoba, wiesz. Ciężko stwierdzić. No, Batfleck nie miał solowego filmu, jeżeli pamięć nie myli, bo BVS, czyli Batman kontra Superman, nie uznaje tego jako solowy. Jakbym miał powiedzieć, wybrać tylko i wyłącznie jedynego, no to pierwszy Batman z Michaelem Keatonem, Jackiem Nicholsonem i Kim Basinger w rolach głównych. A także między innymi jeszcze z Billym D. Williamsem w roli Harvey'a Denta. Mało o tym kto pamięta, że kiedy kręcili tego nowego Batmana, gdzie pojawił się Aaron Eckhart, tak, jako Harvey Dent, to właśnie miał być Billy D. Williams, ponieważ miał podpisany kontrakt od 40 tam lat, czy jakoś tak. Czy nadal masz kontakt z kolegami, koleżankami z klubu filmowego? Wiesz co, w sumie nie, powiem Ci, wiesz, że jakoś tak to się stało, że to umarło drogą naturalną. Pewnie mam ich gdzieś tam na Facebooku, ale na Facebooku mam ponad 500 ludzi znajomych, więc wiesz, tak ciężko powiedzieć. Przed chwilą był Sebastian, to akurat kolega, z którym chodziliśmy razem do liceum. Ksywę miał Balanga od nazwiska. I wiesz, raczej bardziej się kontaktuje z ludźmi z podstawówki i z liceum. No i też nawet z uniwersytetu też, bo tam kilka razy na grupie między nimi jest Staszek, więc jakoś tak. A z klubu filmowego nie, chyba rzeczywiście, że tak powiem, umarło całkowicie. Co myślisz o tym, że będą nowe filmy Jurassic World? Żygać mi się chce, bo Jurassic World skończyło się na Kill 'Em All. Powinni przestać. Cześć Brontos, hej, masz może swoje typy co do przyszłości filmów z uniwersum Star Wars? Będzie jeszcze moc, czy już pozamiatane? Dopóki w Lucasfilm będzie rządziła niepodzielnie Kathleen Kennedy, może być ciężko.
Wiesz, bo ona tak naprawdę mówi, no musimy tutaj robić, dobrze, będzie super, wszystko fajnie, w porządku, będziemy cały czas śmigać i będzie dobrze, a tak jak popatrzę na ostatnie filmy, no to jest żenua, bo chyba z ostatnich kilku filmów to tylko i wyłącznie Łotry 1 się do czegokolwiek nadaje, a reszta są takie, powiedzmy, że okej, no mamy i nie mamy. Wywiad odnośnie Predatora i jego produkcji. A wiesz, że ja miałem to chyba kiedyś nagrane gdzieś tam, a może nawet jest na stronie lokalnego radia. Jurku, odezwij się do mnie, powiedzmy, za dzień lub dwa, ja sprawdzę na stronie, czy gdzieś to tam można u nich w archiwum znaleźć. Jeżeli tak, to najwyżej Ci podrzucę. To jest oczywiście po angielsku. Co sądzisz o anime Dragon Ball? Nigdy nie oglądałem Dragon Balla. Nie no, Batman Forever nie taki zły 6 na 10. Batman Forever nie, no to się zgodzę, ale chodzi mi o to, że dużo niższy poziom niż Batman i Powrót Batmana. W ogóle o Batman i Robin to o tym już nie mówimy. Karta kredytowa, Batman, sutki w zbroja, idź pan w cholerę. Po prostu masakra. Jeśli ja miałbym kogoś wskrzeszyć, to postawiłbym na Cybulskiego. Jeśli chodzi o panie, to chyba Audrey Hepburn, ale wybór rzeczywiście ciężki. Wiesz co, problem jest taki, że Audrey tak naprawdę zrobiła te kilka filmów i ona była ikoną i to wszystko, co nie? Jakoś tak ciężko. Może Danuta Szaflarska na przykład, bo rzeczywiście też dosyć zacna aktorka. Może jakaś tam na przykład, która przedwcześnie odeszła. No ciężko powiedzieć. Już patrz, to jest pytanie. Ja bym skrzesił Irenę Kwiatkowską, pisze Grabarz. No też jest ciekawe, tylko że no, Irena Kwiatkowska była świetną aktorką kabaretową, filmową, no tam powiedzmy znamy ją z Kobiety Pracującej. Kiedyś się śmiałem z Wojen Klonów, bo animacja, ale teraz te nowe animacje Bad Batch są o niebo lepsze od aktualnych filmów. No to się zgadza, tutaj właśnie serialowo jest dobrze, wiesz, no może Kathleen Kennedy akurat tak nie patrzy w stronę seriali i jest dobrze, bo przecież nawet Mandalorianin nie najgorszy, Obi-Wan też, no to Ashoka może niekoniecznie wyszło, ale to już akurat jak to jest. Paul W.S. Anderson czy Michael Bay? Stary, pytasz się o faceta, który wyreżyserował Obcy kontra Predator między innymi, no to wiadomo, że Paul W.S. Anderson. Co sądzisz o Batmanie Robinie 97? Według mnie gniot i to dosłownie, no tak jak najbardziej, to po prostu mówię, ja cały czas czekam na moje $10 od George'a Clooney'a, bo on sam powiedział, że tak, ja widziałem ten film, on jest beznadziejny, on jest gówno warty, on jest po prostu do niczego się nie nadaje, ale ja do tego momentu byłem tylko i wyłącznie aktorem serialowym, największy hit to oczywiście Ostry Dyżur i powiedział, że ten film, mimo że źle odebrany, sprawił, że nagle stałem się aktorem filmowym i zacząłem dostawać kolejne propozycje, więc wiem, że ten film jest zły, ale dla mnie to był ogromny krok w mojej karierze. Więc jak najbardziej i każdemu, co powiedział, każdemu, kto widział ten film, oddaję pieniądze za bilet. Także ja ciągle czekam na moje $10. Tak to jakoś wyglądało. Ale się gada dużo. Czasem możesz sobie, Krzysiek, tutaj odnośnie tych filmów, możesz sobie sprawdzić, z zeszłego tygodnia wrzuciłem dużo Blu-rayasów, wiesz, to akurat mówiłem o tym 13 Duchów, Sharkboy Lava Girl, Spider-Man Far From Home, Dr. Zhivago, Godzilla, King of Monsters, Lego Ninjago, Let the Right One In, jeżeli chodzi o horrory, i jeszcze Spider-Man Homecoming, The Watch i cały serial Terminator Kroniki Sary Connor. Co sądzisz o filmie Super Mario Bros. Z 1993 roku, pyta Wiktor. Powiem tak, używając cytatu i nomenklatury tegoż filmu. Dennis Hopper wcielił się tam w głównego złola, czyli w Kupę. Tak się nazywał, Kupa. I taki właśnie jest ten film. Nic go nie uratowało, ani John Leguizamo, ani Bob Hoskins, nic z tego filmu nie uratowało, po prostu dno dna. A że pojawił się tam Dennis Hopper, w tamtych czasach on we wszystkim grał z Wola, bo czy to był Wodny Świat z Kevinem Costnerem, czy to był Speed z Keanu Reevesem i z Sandrą Bullock, tam po prostu on się pojawiał we wszystkim. Tak to rzeczywiście jakoś wyglądało. Patrzę tutaj, ok. Super, oglądacie, bardzo mnie to cieszy, że w tylu miejscach można patrzeć, oglądać i jest elegancko. Przyszłym, tutaj patrzę, uważasz, że jaki aktorka jest najbardziej przereklamowany? Powiem Ci tak, nie kojarzę fenomenu Chrisa Hemswortha, czyli Thora. I jeszcze bardziej nie kojarzę fenomenu Toma Hollanda, czyli jako Spider-Man,
bo on tak naprawdę wszystko poza rolą Spidermana kładzie. Nie wygląda to dobrze. Widziałem Maguire'a i Garfielda zwłaszcza, to chyba było Tick Tick Boom, taki film genialny, po prostu świetnie, czy tam powiedzmy ta Przełęcz Ocalonych, a Tom Holland w czym się nie pojawi poza rolą pęczarza jest beznadziejny. Więc wydaje mi się, że któryś z tych dwóch. Scena przedstawiająca ojca głównej bohaterki w Super Mario Bros. Do dziś mnie obrzydza, co musieli czuć aktorzy przy odgrywaniu tej sceny. Wiesz co, nawet nie pamiętam i nie chcę sobie przypominać, bo kiedyś nawet poczyniłem takiego shorta odnośnie Boba Hoskinsa, że on wziął ten film, ponieważ potrzebował pieniędzy, a jak zobaczył scenariusz, to po prostu był beznadziejny i oni tam razem z Johnem Leguizamo cały czas grzmocili, wiesz? Cały czas chlali wódę, bo inaczej się tego nie dało wytrzymać, bo scenariusz beznadziejny, panowała atmosfera na planie niefajna, reżyser też niekoniecznie, wiesz, nic się nie zgadzało, ale po prostu, tak jak powiedział Michael Caine, kiedy zapytali go, czy widziałeś film Szczęki 4, którym wystąpiłeś, on mówi, nie widziałem, ale Parysek, dzięki za suba, mówi, że powiedział, że no, czasami tak jest, że robisz filmy, które czujesz, że rzeczywiście zrobisz coś dobrego, fajnego, sensownego, a są filmy, które po prostu grasz, bo musisz sobie kupić nowe auto, zapłacić za naprawę boilera, czy po prostu wysłać dziecko na studia. Czy jakoś rzeczywiście tak. A poza tym on mówił, kiedy decydował się wystąpić w filmie Szczęki 4, mówi, dostał scenariusz, mówi, pierwsza scena, na zewnątrz Hawaje, biorę, mówi, a poza tym były piękne wakacje na Hawajach, dostałem za nie chyba $1 milion i jeszcze dostałem wtedy Oscara, bo on wtedy dostał Oscara za filmy, chyba za film Hanna i jej siostry Woody'ego Allena, wiesz, także jakoś to rzeczywiście jakoś tak to wyglądało. No co dużo mówić, taki słaby film. Jaki jest twój ulubiony horror family friendly typu Karolina, Straszny Dom, Sok z Żuka, Scooby-Doo na wyspie zombie? Sok z Żuka? Scooby-Doo na wyspie? Nie, no pewnie Sok z Żuka, wiesz? No wiadomo, Michael Keaton, Gina Davis, Alec Baldwin, który teraz nie ma, że tak powiem, za bardzo dobrej prasy, ale to, no i oczywiście Winona Ryder. Także pewnie to byłby ten film. Chociaż też niektórzy mówią, że Gremliny czy Pogromcy Duchów to też są, powiedzmy, takie horrory family friendly, więc wiesz, więc ciężko powiedzieć. Ale z tych akurat tutaj wymieniłeś, to powiedział Sok z Żuka, no uwielbiam Ghostbuster, czyli Pogromcy Duchów, nie pogromczynie duchów. No i wiadomo, że Gremliny też, a zwłaszcza pierwsza część. Druga już była taka troszeczkę meta z przymrużeniem oka dla wszystkich. Aż tak coś ich sobie sprawdzę. No co, możemy, czemu nie? Nam się chyba dzisiaj nie spieszy. Pięknie. Jest różnica, na przykład tutaj w tym momencie pokazuje, że na YouTubie było nas 64 osoby oglądały, a jeżeli chodzi o powiedzmy o półkę, że tak powiem, z krótkim metrażem, z shortami, no to jest ponad 500, także bardzo duża różnica i bardzo mnie to cieszy. Oczywiście w przyszłym tygodniu już będzie normalny odcinek, już będzie odcinek z ciekawostkami ze świata Hollywoodu, chorego woodu, jak to woli. We środę, jak mówiłem wcześniej, kończymy koszmar i będę czekał na Wasze propozycje do kolejnych kultowych horrorów, bo w tym momencie kończymy to, potem jest Martwa cisza Jamesa Wana, nagrana już na kanale i jest też Martwica mózgu Petera Jacksona, również nagrana na kanale, także jestem w końcu, nadgoniłem, w końcu jestem do przodu, a nawet kilka rzeczy, powiem, jeszcze mam recenzji do zrobienia. I cóż, to mi się wydaje, że to na tym dzisiejszy odcinek zakończymy, Panie i Panowie, było mi niezmiernie miło. 7000 subów, więc bardzo fajna sprawa. Prawie już jest 4 miliony wyświetleń, więc dużo, rzeczywiście dużo. Jak na no tak relatywnie mały kanał. Policzy, ile to jest 4 miliony subów, 4 miliony wyświetleń, to tutaj jakby co 10 Polak obejrzał materiał. Także było bardzo miło. W piątek, chyba w piątek się pojawi Madame Web, mi się wydaje, ale to już zobaczymy. Dzięki za live, jak zawsze. Pisze Jurek, dzięki za Twoją. Ja bym oglądał o kinie z kolegą, którego znam od kilkunastu lat. Bardzo mnie to cieszy. Ja akurat są tutaj osoby, które są ze mną od kilkunastu lat, także jest w porządku. Dzięki Kebab Killa, dzięki, cześć, dziękuję wszystkim i do zobaczyska, Panie i Panowie, za tydzień. Cześć. Was też żegnam, drodzy widzowie, na półce z shortami. I cóż, zobaczymy się za tydzień.
Zobaczę, to jest na razie eksperyment. Możliwe, że zobaczymy się za tydzień, a może częściej? Nie wiem. Okaże się wszystko, jak bardzo będziecie często chcieli mnie oglądać. Cześć.